Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy wszystkich. Ilu was jest, bo ja nie widzę. A ja widzę. Było 80 osób, a teraz coś tutaj, tak, generalnie. 89. Chociaż coś tutaj to nawala. W każdym bądź razie, dzisiaj nietypowo, słuchajcie, w piątek. W piątek dlatego, że mamy specjalnego gościa. Mateusz jest z nami. Normalnie nagrywamy w sobotę, natomiast w sobotę ja wyjeżdżam i nie wiadomo kiedy wrócę. Więc I czy na wrócisz? urlop jadę. Czy I czy cię w końcu wrócę. nie dorwą? I czy wrócę, tak. A tu już są pytania o chomiki. Okej. Ja nie wiem właśnie tutaj od tego, gdzie jest mój chomik. No tam, gdzie go położyłeś, czy tam. To znaczy nie no. To jest chyba, no nie wiem, no. To może być w To innym jest miejscu. nie do nas pytanie, słuchaj. To nie jest do nas Może pytanie, w no. dzieciństwie, Jeżeli wiesz, po prostu uciekł Michałowi uciekł chomik. ci lub no, go w zimie skonsumowałeś, no to nie pytaj się nas, tak? Musisz sobie samemu odpowiedzieć, co zrobiłeś z chominkiem. Są takie, wiesz, te dziecinne pytania, nie? Gdzie jest mój chomik? Gdzie moje pieniądze z komunii? To trauma dla wielu ludzi. No tak, tak. Dzisiaj. Tak. A właśnie, a dużo zebrałeś z komunii? Nie wiem. Zabrali ci rodzice. Czy nie miałeś komunii? To znaczy miałem komunię, nie mam pojęcia ile było kasy, bo nie widziałem jej za bardzo. Albo nie pamiętam, może już jestem zabrali, no. Pamiętam, że dostałem rower Commodore 64, bo jestem już w takim wieku, że Commodore. Ty jesteś taki stary? Patrz, no. No i zegarek dostałem z kalkulatorem taki, wiesz, jakieś bombonierki. Pamiętam, no. Tak. Pamiętasz, byłeś? Co, na twojej komunii? Nie, ale pamiętam, że wtedy dawano takie rzeczy. Ja trochę jeszcze jestem starszy, więc... Ale tak, to poczekaj, to takie koniec lat 80., tak? To jeszcze... Czy... Początek 90., początek, okay. nie? Rozumiem. No to tam u ciebie trochę z opóźnieniem pewne rzeczy. Tak, ale tu wiesz, że zanim na Śląsk doszedł kapitalizm, to wy w Warszawie już wiesz, McDonaldy, nie McDonaldy, wszystko mieliście, nie? No tak, tylko wiesz, ja akurat nie jestem z Warszawy. No tak, bo ty później dopiero Tak, ja później tam dołączyłem. To prawda, jestem zupełnie z innego miasta, ale to na tym wewnętrznym może, bo za dużo będzie zwierzeń. A słuchajcie, tutaj większość z was pewnie by chciała posłuchać nie o naszych tutaj gadkach, tylko na temat Rosji i sukcesów, bo przygotowaliśmy dzisiaj specjalny odcinek. Powiemy sobie, jak to wyglądało w maju, ponieważ maj dosyć specyficzny miesiąc, gdzie Rosja odniosła szereg sukcesów, tak? Sukces gonił sukces, jeżeli chodzi o ostatni miesiąc. Zaczęliśmy sobie już od rana. Ja puściłem taką informację, jak wyglądał eksport i import Rosji, jeżeli chodzi o Unię Europejską. No tutaj tak wielokrotnie mówiono, czy te sankcje działają, czy nie. No i ciągle ja czytałem, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to nie działają. No ale tak jest przecież, nie? Nie działają. Okej. Rozumiem. No dobra, no to ja będę mówił, że działają. Możemy zagrać dobrego i złego gwizdę, nie? No jak? No przecież ktoś mi 3 razy wrzucił pytanie odnośnie dochodów jakiejś firmy naftowej. Że no jak? No przecież tak, takie zyski. Tak, oni się tak fajnie porównywali. Wzięli Q1 z tego roku i porównywali się do Q4 z zeszłego roku. No czemu nie? No temu, że wiesz co, może mogliby się porównywać z Q1, tylko nie mieli pełnego ICFR-a. Z drugiej strony, wiesz co, no to chodzi o to, żeby te dane były przez jakieś międzynarodowe, to jest jeden ze standardów, tak, jest taka międzynarodowa organizacja. Chodzi o to, żeby były dane audytowe, tak, no bo ja mogę sobie opublikować jako prezes zarządu dowolne dane, nie? Ja w zeszłym miesiącu zarobiłem 7 milionów złotych. Tak? Na ekonomię Rosji wszystko? Wszystko na ekonomię Rosji. Słuchajcie, to może dochody z YouTube'a, że szukamy pomocy i redaktora nowego, to może się też włączy. Nie, no to, ale to można powiedzieć, że to tego typu oświadczenia były, tak? Trochę tak na ten moment.
No nie są, one są, wiesz co, Rozniew akurat należy do tych spółek, które w zeszłym roku przestały publikować dane i publikuje je wybiórczo, jak wiele firm. On ma bardzo takiego specyficznego prezesa, dosyć znanego, oligarchę, no, który słynie z różnych takich nietypowych wypowiedzi. Natomiast wyniki za Q1 miał dobre. Znaczy, no nie miał takich dobrych, żeby się móc pochwalić rok do roku, no bez przesady, bo wiesz, no pamiętaj, że ten Q1 w zeszłym roku mieli super, tak? Mieli taki, wiesz, dobry, a ten Q1 w tym roku, no nie był dobry, no ale lepszy niż Q4, no bo w tym Q4 był, pamiętasz, od połowy roku zaczął się spadek, no i oni się pochwalili tym Q1, a w dużej mierze koszty obcięli, wiesz? Pytanie jest, jak gdyby, jak to obcięli. Tam No w Excelu. Co? W Excelu. W Excelu, tak, to była taka... Tak wiesz, zaznacz kolumnę, skasuj, nie? Tak. Na takiej zasadzie, jeżeli wiesz, jeżeli nie publikują danych, nikt tego nie weryfikuje, no to Excel przyjmie wszystko, jeżeli wiesz, masz dostęp i nikt ci nie sprawdzi. No nie, no nikt nie sprawdza tego, no bo po co? Znaczy wiesz co, no może jakąś kiedyś wezmą, tak, no czasami wiesz, firmy też biorą jakieś dziwne takie firmy audytowe, które nie są może uznane, no i wtedy powiedzą, że to taka firma rosyjska audytowa tutaj im sprawdziła i to się wszystko zgadza. A czy my możemy założyć firmę audytową? Możemy, no pewnie. To Myślisz, że nas wezmą? No ale to ogłośmy od razu, nie? Że jesteśmy chętni i że podpiszemy wszystko. No w sumie czemu nie, no. Ja coś tam mówię po rosyjsku. No, a ja podpisać się umiem, więc... A ty podpisać się umiesz. W sumie. To... Why not? No dobra, ale słuchajcie, wracając do tych danych, bo tak sobie będziemy śmieszkować. Właśnie, ostatnio narzekaliście, że sobie nie śmieszkowaliśmy w czwartek. Właśnie, i teraz jak ktoś się spodziewa dzisiaj bardzo poważnej analizy, to my dzisiaj tego nie będziemy tak... Nie będzie. Dzisiaj jest piątek, słuchajcie. Nie chce nam się materiałów przygotowywać i tak dalej. Mamy coś tam w głowie, mamy pootwierane zakładki, ale spróbujemy to zrobić dzisiaj na luzaku, nie? Więc jak ktoś... No i za moment, wiesz, z tych 200 ileś tam osób będziemy mieli 20, ale wszyscy pójdą na piwo. No, czemu? No może wiesz, przekazywanie wiedzy w sposób humorystyczny to jest taka nisza w kraju, że jak masz już, wiesz, jakiegoś bardzo inteligentnego, wiesz, znającego wszystkie informacje gościa, to stara się być bufonem. Nic mu nie możesz wytłumaczyć. Też możesz to ty możesz zostać już politykiem. Zobacz, tak? Już etap... Tak, możemy sobie tam, wiesz, dzisiaj pogadać właśnie zamiast Rosji, Lex Tusk, tak, takie rzeczy, no. No nie wiadomo, gdzie nam to zaprowadzi, nie? Rok temu byś myślał, że będziesz... Muszę wyłączyć to. A, to czekaj, to u mnie jest. Gdzie ja sobie to włączyłem? Ja nic nie mam, nic mi nie gra. Nie, to ty mi włączyłeś, czy ja? Ja nie mam dostępu. Jak to możliwe? Dobrze. Pytanie, czy będzie coś o trumnach, no jak chcecie, to możemy powiedzieć. No. Ale to będzie gwóźdź programu. Dokopiemy się na końcu do tego. No dobra, słuchajcie, to tak. Wracając do tej Europy, jak to mniej więcej wyglądało? No wygląda to tak, że mamy teraz nadwyżkę, jeżeli chodzi o handel. W zeszłym roku mieliśmy taką dosyć rekordową też nadwyżkę, tylko że po stronie rosyjskiej to było 18 miliardów i tak mniej więcej miesiąc w miesiąc no wysyłaliśmy do tej Rosji 18 miliardów, Rosjanie brali te pieniądze, kupowali uzbrojenie, no i wysyłali na Ukrainę. Jako Europa cała, nie? Jako Europa, nie? To tam 18 miliardów, ktoś powie, no to tak niedużo, no ale jak sobie przemnoży razy 12, no i nagle zobaczymy, że oni, i to jest nadwyżka, tak? I Rosjanie w zeszłym roku mieli nadwyżkę 227 miliardów dolarów, no to wypada, że większość tej nadwyżki to pochodziła z Europy. Czyli wygląda,
że finansowaliśmy tą wojnę w jakimś tam stopniu. No na pewno finansowaliśmy rezerwy przez 20 lat. Nie? Tak, a w tym roku jest tak, że mamy w drugą stronę, czyli mamy deficyt, czyli to Rosjanie. No i Paweł zniknął, albo ja zniknąłem. Nie wiem. To mniej więcej tak to idzie. No i ktoś może powiedzieć, no dobrze, czy to Europa w takim razie kupuje broń za tą rosyjską kasę? No w jakimś tam stopniu może i tak. Natomiast no ja bym na to nie liczył. Tu oczywiście, wiesz co, bardzo dużo głosów miałem takich rosyjskich fanów, no że przecież nie liczymy tej wysyłki przez Turcję, przez Kazachstan, przez Armenię. No tylko, że kolegom chciałem przypomnieć, tym rosyjskim fanom i kolegom z Konfederacji, tu niestety są bardzo aktywni, nie wiem dlaczego, jest to z tym związane. Natomiast no, wygląda to tak, że jeżeli chodzi o Rosję, to chyba jeżeli chodzi na przykład o Turcję, no to tam mamy kwoty w stylu, tam nie mamy do końca jakiejś takiej wielkiej nadwyżki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Rosja jest 10. albo 11. tym krajem, gdzie Turcja wysyła. Więc jeżeli byśmy nawet liczyli tam tą nadwyżkę, że oni tam wysyłają, no dobrze, tam 600 milionów, 800, zależy który miesiąc, no to cały czas za tych 18 miliardów, no to nawet jakbyśmy, nie wiem, pomnożyli razy 20 tą Turcję, tak, to nam to nie wyjdzie. Ja czytałem jakiś czas temu, że to, co wysyłaliśmy w stosunku do tego, co Turcja wysyła, to jest, nie wiem, 6-10%, że to nie jest tak, że 100% teraz nie idzie z Europy, to idzie przez Turcję. Nie wiem, to jest taki ułamek jakiś. Tak, no a jeszcze weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że teraz Turcy od kwietnia, no i w maju też cały czas obcinają, tak? Czyli zmniejsza się ta wysyłka do Rosji. Dlaczego? No dlatego, że mają coraz większe problemy. To się troszeczkę przerzuciło znowuż na te kraje azjatyckie, natomiast one też mają ograniczone możliwości, tak? No nie jesteśmy w stanie po pierwsze wysłać, wyobraźcie sobie, że tak wysyłaliśmy przez Polskę albo z Polski przez Białoruś, a teraz to musi iść przez Europę, przez Azję Środkową, no przecież to są koszty, trzeba to przewieźć, tak, trzeba to wysłać, nie wiem. Ktoś musi zarobić na tym też. Ktoś to musi jeszcze dodatkowo zarobić, czasami jest to import równoległy, troszeczkę taki nielegalny, a więc no tylko wybrane towary mogą tak iść, no nie ma możliwości, żeby to był taki strumień, który był kiedyś. Natomiast no zawsze będzie, tak jak zawsze będą szmuglowane narkotyki, alkohol, tak i również towary, tak, pierwszej potrzeby. Nie da się w takim stylu szmuglu narkotyków czy alkoholu przewozić towarów dla 140 milionów ludzi, nie? No to jednak trzeba mieć świadomość. A wracając do Turcji, to warto pamiętać, że Turcja też coraz mniej sprowadza z Rosji tego gazu, nie? W tym roku na przykład. Tak, ale wiesz co, ale oni nadal dużo biorą w porównaniu z Europą, no bo tu mówiliśmy o Europie, natomiast jest, wiesz co, tam jeszcze ciekawe było takie porównanie, jak spadliśmy, jeżeli chodzi o te procenty, no bo tu wynika, że spadliśmy, ten eksport powiedzmy z Rosji, no to jest poniżej 2%, tak? Jako Europa czy jako Polska? Jako Europa. Polski nie pamiętam, wiesz? No ale okej, to bardzo... Więc mamy takie, wiesz, mamy tam 1,8 i 1,9, tak? W tym momencie import jest 1,9, eksport jest 1,8, a więc no jeżeli sobie ktoś tam odnajdzie, no to Rosja tam spadła poza 10. Czyli my jesteśmy jeszcze mniej uzależnieni od Rosji niż Chiny są uzależnione od Rosji, bo tam było 3,7. Z tego co pamiętam, bo pisałem na ten temat, czyli Europa ma 2, no to dla Chin i dla Europy w tym momencie Rosja jest jakimś wypierdkiem gdzieś na stepach Syberii, znaczy już bardzo mało. No, wiesz co, ja wczoraj mówiłem taką rzecz w tym live'ie z Danielem, że w tym momencie, tak jak się nawet rozmawia z tymi ludźmi na zachodzie, wszyscy już przestają się interesować troszeczkę tą Rosją i to jest takie dla Rosji najsmutniejsze i takie chyba najgroźniejsze, bo to trochę takie jest, jak jesteś taką panną na wydaniu i szukasz tutaj różnego rodzaju kawalerów, no i nagle się okazuje, że wszyscy mówią, no dobra, to
Ale ta panna już ma 50 Stara, i dają zęby. zęby ci wypadły, tak, nikt się tobą nie interesuje, nie? Tak. Bo już chodzi o to, że Rosja ten swój najlepszy czas straciła. Przekulała. Tak, przehulała i to na własne życzenie. No i w tym momencie będzie cały czas się degradować. No może będzie budować jakieś tam czołgi. Być może jakaś wojna będzie nadal na tej Ukrainie, ale już szczególnie to południe Europy i zachód tej Europy coraz mniej będzie to interesować. No, wiesz, jeżeli gospodarczo te więzy właśnie upadną, tak, czyli wiesz, no teraz mamy 1,8, 1,9, no za moment będzie 1%. No Tak. to wiesz, za moment to będzie tak porównywalna ta gospodarka i te więzy do jakiegoś kraju afrykańskiego. No to tak jak my się przejmujemy, co się dzieje, nie wiem, w Algierii. No będą oczywiście jakieś kraje, tak, no my będziemy się przejmować, co się dzieje w Rosji, nie? No ale powiedzmy, czy się przejmujemy tym, co się dzieje w Algierii, tak? No Francuzi się na przykład przejmują, ale czy my? No nie. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o... Nie wiesz, gdzie jest Algieria? Nie, wiem, gdzie jest Algieria. Okay. Tu. Nie, weźmiesz. Będą dzisiaj złośliwości. A propos krajów afrykańskich, no to jak pisałem artykuł o Indiach i handlu z Rosją, no to była taka informacja, że Indie wysyłają do Rosji mniej towarów miesięcznie niż do jakiegoś małego kraju afrykańskiego, który miał chyba 6 milionów ludzi. Nie pamiętam teraz nazwy. Jeżeli wejdziecie sobie na ekonomię Rosji i artykuł o Indiach, no to tam znajdziecie, jeżeli kogoś interesuje. A drugi temat, który chciałem poruszyć przy tym, jak mówisz o tej wymianie handlowej i że z eksportera netto zmieniają się w praktycznie importera, no bo już prawie ze wszystkich krajów będą więcej importować niż eksportować. Nie ze wszystkich. No tak, ale no Indie... To powiemy sobie zaraz. Tak, no ale już jeżeli chodzi o Chiny, jeżeli chodzi o Europę, Stany Zjednoczone, to już w ogóle nie. Jeżeli mówimy o tych dużych krajach, dużych gospodarkach, no to struktura eksportu i importu, różnice między nimi bardzo wpływają na PKB. I to też opisałem ostatnio, 3 czy 4 dni temu w artykule na ekonomii Rosji. Takich 7 punktów, od czego zależy tak naprawdę taki wzrost gospodarczy, jak to się liczy. Jeżeli oni byli przez wiele lat eksporterem netto i zarabiali, mieli nadwyżki handlowe, no to pompowali sobie te PKB, mogli odkładać te pieniążki. Jeżeli w tym momencie się to zmienia, no to im się to wszystko wywraca. Wszystkie założenia, wszystkie inwestycje i tak dalej. I warto, jeżeli ktoś nie widział tego, wejść sobie i odszukać. Tam jest kilka tych punktów i jest rozpisane dokładnie, nie będę tego powtarzał, no bo to też... Może przypomnijmy o metodzie wydatkowej, tak, bo pewnie o niej tam, z tego co pamiętam, pisałeś. Czyli... Ale wiesz co, ale to bym może nie chciał tu powtarzać, bo u Maćka taki film będzie w poniedziałek, bo myśmy to nagrali. No dobra, to ja krótko przypomnę tak jednak, wiesz co, bo tak PKB, no to mamy takich kilka rzeczy, tak, czyli mamy konsumpcję, inwestycje, wydatki rządowe, zmiana stanów zapasu, no i właśnie tą nadwyżkę. No i jak się okazuje tutaj, jeżeli chodzi o tą nadwyżkę, no to w tym roku ona nie będzie wchodzić. Natomiast konsumpcja, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, przynajmniej według Rostatu, jest dobra. Jeżeli chodzi o inwestycje, no to wypada to słabo, natomiast wydatki rządowe też są w miarę okej. Bo na co te wydatki rządowe idą? No oczywiście na zbrojenia, tak? No i na różnego rodzaju te dotacje cały czas, które niby nie są dotacjami, no bo trzeba wtedy by je zdejmować. Natomiast te stany magazynowe i stany zapasów to wygląda słabo w mojej ocenie. No niemniej pewnie według Rostatu i rządu ten produkt krajowy będzie dodatni i będzie rósł. Natomiast no, to jest takie rośnięcie, jeszcze jak mieli tą nadwyżkę i ta nadwyżka byłaby taka wieloletnia i miałaby takie powody strukturalne, czyli mamy tak jak na przykład Chiny, tak? Chiny rosną dzięki głównie nadwyżce eksportowej. No i to jest, można powiedzieć, od wielu lat i to jest jakiś taki pomysł na rozwój państwa. Natomiast w przypadku Rosji to tego pomysłu
Nie ma, no on się sprowadza do tego, żeby wydobywać jak najwięcej ropy i próbować ją sprzedawać jak najdrożej, tak? Do tego się to mniej więcej sprowadza. No i też ważne, żeby ludzie mieli świadomość, że to, co przewiduje Rosstat, to jest ze względu na napompowane raz statystyki poprzez inwestycje w nic, no bo tak można nazwać na przykład zabezpieczenia w okręgu białgorodzkim, które zostały ominięte, tam poszły potężne pieniądze, czy inwestycje w budowy czołgów, rakiet i tak dalej, które zaraz zostaną spalone i są niszczone, nie? Więc to są takie elementy, no i efekt inflacyjny, który jest gdzieś też przekłamany, więc mają dochody, a teoretycznie inflacja jest bardzo niska, nie? To tutaj, Paweł, jeżeli masz jakieś inne zdanie, to... Że co, w Rosji jest inflacja niska? No. Wiesz co, my musimy zrobić taki kiedyś materiał na temat właśnie cen w Moskwie, bo myślę, że jest dosyć dużo informacji, jak te ceny wzrosły w przeciągu roku. Tak. Ja zauważam, że taki jest ulubiony przedział, jak czytam rosyjską prasę, czy też oglądam jakieś materiały rosyjskie, 30-50%, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nie? 30-90% na niektóre produkty. No dobrze, 90% no to... Tak, no ale tak, 30-50% to jest coś, co się bardzo często powtarza, choć zdarzają się pojedyncze produkty, które są akurat tańsze, ale to ziemniaki są naprawdę... zeszłego roku na przykład są tańsze. No tak, tak. Nie wiem, no bo teraz na przykład trudno jest ziemniaki kupić z zeszłego roku, natomiast no Rosstat potrafi, tak? Ponieważ ziemniaki z tego roku w większości są importowane na przykład z Egiptu czy z Armenii, no i kosztują 2 razy tyle, a z zeszłego roku staniały. Co prawda prawie nigdzie nie są dostępne, no i najczęściej są takie no nie pierwszej jakości, większość jest zgniła, no niemniej do koszyka Rosstat liczy większość warzyw, które na przykład teraz, dlatego warzywa na przykład w maju staniały według Rossstatu. Dlaczego? No dlatego, że on brał warzywa do koszyka z zeszłego roku, nie brał z tego, no bo z tego nie można było. Ale wirtualnie brał. No przecież tam nikt nie musi tych warzyw przynosić do tego biura. Nie ma takiego, że tutaj jest komisja i tutaj tak, wiesz, ten pomidor jest taki sam, to są pomidory z zeszłego roku, tak, cebula, tak. Nie. No, to nie tak, że wiesz, chodzą na targ, kupują i ktoś na przykład siedzi tak i sprawia. No jest Excel, wpisują, no i sobie wpiszą, wiesz, że gdzieś w jakimś sklepie, a czasami być może nawet tego sklepu nie ma, no, że te rzeczy są dostępne. Tam nie wiem, czy widziałeś pytanie, czy dzisiaj świat jest w stanie sobie poradzić bez Rosji i jej zasobów. Co myślisz? No myślę, że jak my mamy teraz te 1,8, za moment będzie 1%. Ja wiem, że świat to nie jest tylko Europa, no ale jak spojrzymy na powiedzmy inne kraje, no to kto sobie może nie poradzić bez Rosji? Tak się zastanawiam, który kraj? Znaczy jest jeden, znaczy w mniemaniu Węgry uważają, że sobie nie mogą poradzić bez Rosji, na przykład przywódcy węgierscy chyba, tak? Bo może Węgrzy to by było nadużycie. No kto jeszcze? Na Białorusi chyba też tak uważa, przynajmniej część. Ale myślę, że chociaż chyba tak nie do końca. No właśnie, Białoruś to chyba do końca skomunikowała z Zachodem i by sobie poradziła. Myślę, że tak. No tak patrząc, wiesz, na te były republiki sowieckie, to jakoś tak nie widzę tej takiej miłości. Kazachstan sobie poradzi, Uzbekistan sobie poradzi. Kirgistan, no może Kirgistan, wiesz, tam są duże takie cały czas uzależnienie, nie? Ale z tej cyrylicy rezygnuje, no nie wiem, wiesz, to tak też nie za bardzo. I tak jakoś ten, wiesz, ruski mir, to tak mi się nie kojarzy, żeby jakiś kraj tak, no nawet ta Serbia tak do tej Europy bardziej ciągnie, zobacz, nie chce podpisywać jakiegoś tam. Kurczę, wiesz co, to są czasem takie filmy o nie wiem, jakiejś klasie w liceum i tak dalej i wszyscy idą na imprezę i jednej osoby nie zaproszą, nie? Tak? Takiego nieudacznika i w tym momencie Rosja troszeczkę tak zaczyna wyglądać, że już wszyscy tak w sumie mówią, trochę się i baliśmy, ale teraz to już... Właśnie, a zauważyłeś jaka duża zmiana zaszła, że tak wiesz, w zeszłym roku, jak tak wiesz, albo 2 lata temu tam mówiłeś Rosja, nie? Potęga, tutaj wiesz, mają niuki w 3 dni w Warszawie, nie?
Druga armia świata, wiesz. Nawet my takie Słyszałeś Blinkena dzisiaj? podśmiechujki robimy, a zobacz, wiesz, te podśmiechujki już nawet ten prezydent amerykański robi ten, nie? Jeszcze, wiesz, 2-3 lata temu nie do pomyślenia. No dzisiaj Blinken też powiedział, że Rosja jest drugą armią na Ukrainie, nie? Więc... No bo jest, no. No tak, no ale... No ale wiesz, pomyśl sobie jeszcze 2 lata temu. Zresztą zobacz, wiesz jak, nie? Wiesz, na początku to wysyłaliśmy waciki i prosiliśmy Niemców o hełmy, nie? Bo to, żeby nie eskalować, nie? Nie eskalować, te manpaty, gdzie czołgi, a samoloty, przecież pamiętasz jaki były tam wsiedli na tego biednego Dudę, że on coś tam, nie, i te samoloty i w ogóle wybuchnie wojna, ci nasi polscy guru od wszystkiego nas straszyli, że tutaj, wiesz, ta armia rosyjska, że my tam się nie pozbieramy. No i co? Znaczy ci geopolitycy nadal są, co prawda, w tych mediach, mówią co prawda inne rzeczy, natomiast no takie głupoty mówili, nie? No ale też zauważ, że wiesz, po pierwsze wszyscy zaczynają się śmiać trochę i to jest też takie groźne, czyli tak z jednej strony taka obojętność na Zachodzie, a z drugiej no taki, no nie wiem, to nawet to nie jest pogarda, tylko to jest takie, no, to tak jak ty powiedziałeś, nie? Jest taki kolega, który nie jest zapraszany, który nie jest lubiany, z którego się śmieją, nie? Tylko, że którego już się nikt nie boi, to jest najgorsze. Tylko, że ten kolega czasem może wyjść tak jak w Stanach z jakąś bronią automatyczną i zacząć strzelać do wszystkich. Nie? Taka, wiesz, taka opcja istnieje i co prawda właśnie ci nasi guru jeszcze tam próbują straszyć, natomiast nawet już w Polsce mało kto się tym powoli przejmuje. Tak jak mówię, na Zachodzie jeszcze bardziej, tak, no bo oni są dalej, to nawet jak pomyślą, no dobra, no to może coś zrobią, to gdzieś tam może tą Polskę zaatakują w najgorszym razie, nie? A to tak, żeby nas, no to raczej nie. Ale wiesz, co sobie myślę, tak bawiąc się w geostratega piątkowego. A właśnie, pobawmy się w geostrategów. No tak, czemu nie? Jak można się bawić w telewizji i mówić 2 sprzeczne rzeczy tydzień po tygodniu, to dlaczego my w piątek nie możemy sobie na jakimś skromnym live'ie porozmawiać? Wiesz, masz na Ukrainie te 40 milionów ludzi było, nie? W Polsce masz prawie też 40, ale jeżeli zaatakujesz Polskę, no to Bałtyki, Czechy, Słowacja, Rumunia, oni muszą chcieć bronić Polski, bo Polska jest największa. Jeżeli Polska padnie, to im już tym bardziej nikt nie pomoże. No nie. Więc moim zdaniem... Bałtykom na pewno nie. No, więc moim zdaniem te kraje, łącząc siły, to mamy praktycznie tyle samo ludzi, Ukraina, Polska i te wszystkie kraje dookoła, że to nie jest tak, że Rosja jest jakimś wielkim państwem, które ma przeważającą siłę, wiesz, taką ludzką, że niekończące się zasoby ludzkie, nie? No, nie wiem. No wiesz, bo my ciągniemy na takich tych mitach, wiesz, z lat 40., nie? Że oni w latach tych 40. na te czasy no, mieli tej ludności dużo, no ale to był cały Związek Sowiecki, to jest raz, drugi raz, to było milionów ludzi, nie? To było 100 lat, no 280, nie? Ale to było 100, powiedzmy, no może nie całe 100, ale powiedzmy tam 80 lat temu, nie? No i w międzyczasie tych ludzi w Rosji nie przybyło, a w innych krajach, szczególnie azjatyckich, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, no bo pamiętaj, że zobacz, Stany Zjednoczone chyba w 40 tam miały podobną liczbę ludności co Związek Sowiecki, tak? Czy nawet Związek miał więcej, a teraz to trochę inaczej wygląda, nie? Już pomijając te kraje azjatyckie, czyli mamy tam, wiesz, Indie, Chiny, nie? A Rosja próbuje cały czas się porównywać. Zresztą wczoraj mówiłeś bardzo fajną rzecz, bo powiedziałeś, że Rosja jest 3. potęgą w Azji gospodarczą. No i starałem cię się przekonać, że się mylisz. Znaczy, no tak mi się powiedziało, bo zapomniałem o wszystkich tych drobnych ościennych, tylko liczyłem. Drobnych ościennych, Indonezja, tam wiesz, taka drobna ościenna, tak. Ludzi, tak. No, tak, tam Wietnam, drobny ościenny. Po prostu myślałem Chiny, Indie, Rosja, nie? W tym trójkącie Rosja jest 3. w tym momencie, nie? To wiesz. A tak jak mówisz, Korea, Japonia, Tajwan. O, jest tych krajów, o których się tak nie myśli, a jednak no i nagle się okazuje, że Bangladesz ma więcej ludzi niż Rosja, nie? Z tego tak. pamiętam. Co prawda, malutki Bangladesz, nie? Jeżeli nie wiecie, jak wygląda Bangladesz, sobie zgooglujcie, jest, wiecie, mikroskopijny w stosunku do Rosji. No, wiesz, tam taki też mały to nie jest, nie? To... No, ale w stosunku do Rosji, no to jest, wiesz, malutki, nie? No dobra, ale ten...
Czyli co, dzisiaj będziemy geopolitykami. No to słuchaj sobie, powiedzmy troszeczkę jednak o tym maju. Bo co w maju się zdarzyło? Mieliśmy defiladę. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, podobała mi To się. pamiętasz. Tak? Podobała ci się? Tak. I mam nawet w związku z nim anegdotę, pisałem w swojej nitce, gdyż wszyscy pamiętają, że jechał sobie ten czołg T-34, tak? Dobrze mówię. A wiesz, że były 3 czołgi? Tak, ale 2 nie jechały, zabezpieczały tyły. No są żarty, że się zepsuły, no ale... No wiesz, mają prawo i dlaczego mają No tak, prawo? no tyle lat mają prawo, to prawda. Tak, no, ja byłem na krótkim urlopie i zaliczyłem w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej. I sobie tak chodziłem po tych wystawach, chodziłem i na sam koniec był postawiony taki duży czołg w jakby ruinach Warszawy. I tak podchodzę sobie pod tą plakietkę, żeby przeczytać, czytam, a tam T-34. I no nie potrafiłem się przestać śmiać w muzeum, bo 3 dni wcześniej widziałem ten sam czołg jako jedyny, który w 2023 roku przejechał Plac Czerwony, więc no mnie to bawiło bardzo. Więc to jest jedno z moich ulubionych zdarzeń w maju, jeżeli chodzi o występy rosyjskie. No ale to wiesz, że mogło być gorzej albo lepiej, bo w Tatarstanie też była wtedy 9. Tak. słynna. Jest materiał na Kremlinka, tam dla Jak to mniej więcej wyglądało? No ale wiesz, to ciekawe, bo na przykład jak Stalin robił, to potem wysyłał na front tych... No i pytanie jest, czemu oni tak nie zrobili, jak myślisz? Czemu jednak nie ściągnęli i nie wysłali? Bo to jest dla mnie było zaskoczenie, wiesz, bo ja się spodziewałem, Ale nie że... ściągnęli czego? Tych czołgów i nie wysłali? No nie, no na przykład by ściągnęli i od razu by wysłali, wiesz, na front, tak? Nie? Bo Może logistyki nie ma. Dziwnie to wyglądało, tak? Dziwnie wyglądało. Ogólnie maj był dziwny, bo w maju zaczęło się coś, co było nie do pomyślenia moim zdaniem jeszcze rok temu, czyli naloty na Rosję, które trwają obecnie. No, Nie? przekroczenie granicy, wtargnięcie jakichś ugrupowań wojskowych, paramilitarnych z zakupionym sprzętem w sklepie ze sprzętem wojskowym, nie? Więc to tak. To jest bardzo ciekawe, gdyż pamiętam te wszystkie czerwone linie, to jak nas straszyli atomem, to jak słuchaliśmy o tych bańkach antydostępowych, to jak słuchaliśmy o wielomilionowych możliwościach mobilizacji armii rosyjskiej i to tak pięknie wybuchło w twarz Rosji w maju. To jest coś, czego wiesz, mamy co kilka miesięcy coś takiego, że to nie jest możliwe. Czy oni naprawdę aż tak? No i to się dzieje i później mamy znowu, czy oni rzeczywiście aż tak? No i znowu to się dzieje, więc no, za każdym razem mnie zaskakują pozytywnie w tej kwestii. Znaczy tak, wiesz, no ja cały czas z jednej strony chyba my obserwujemy, jesteśmy kronikarzami upadku jednak Rosji. Przede wszystkim Tak, może nie Rosji, nie? ale Imperium Rosyjskiego, no bo Tak. jeszcze raz, zobaczcie, 2 lata temu, no jakby ktoś powiedział, że słuchajcie, będą drony ukraińskie atakować Moskwę, będą się granica będzie się palić, Rosjanie będą uciekać, no to jakieś leki mocne. A w tym proponowali białgorodzkim zrobili te referendum naprawdę? Czy to była taka jakaś plotka? Nie, to była taka Natomiast wiesz, oni ileś ludzie emigrowali. Ja widziałem kolejki na stacjach benzynowych chyba dzisiaj, że uciekają, nie? I Rosja, która straszyła tym atomem, że jeżeli jakikolwiek żołnierz, jakakolwiek rakieta spadnie na ich terytorium, no i słuchaj, oni nawet wojnę nie mogą ogłosić, tak? Ja mam w ogóle. To jest jakiś czołg. Ja mam w ogóle. Mówią, że to jest operacje antyterrorystyczne. Robią tam. Ja mam w ogóle taki śmieszny screen wysłał mi Nafotrol, gdzie na Telegramie ktoś pyta, że jeżeli zaatakowali ten okręg białgorodzki, czy mieszkańcy tego kraju mogą zgłaszać się o azyl w Niemczech, taki wiesz, uchodźców wojennych.
No teoretycznie, chociaż wiesz, no Rosja nie jest wojną, no prowadzi operację tą antyterrorystyczną w tym rejonie, Nawet więc tego nie nie wiem, nie? mogą. To prawnie, chyba tak, mi się wydaje, że tak, no bo jednak pomimo, że oni nie głosili tej wojny, no to realnie jest wojna, nie? A więc realnie to mogą być już uchodźcy wojenni, tak jak No z Syrii, właśnie. nie? Uciekają, czy z Ukrainy uciekali, to ale to my musielibyśmy przyjąć to jakby się tak do Polski, no bo chyba jest takie prawo, że do tego pierwszego kraju. No No, tak, ale może nie to, będą uciekać, bo te ale to by ciężarówki nie. musieli z Królewca Z uciekać. Królewca, no, tymi ciężarówkami, co? Bo tylko chyba teraz mogą tamtędy jeździć. Ale Królewiec trzeba opróżnić, no bo Czesi już pakują walizki. Więc No, w każdym bądź razie, słuchajcie, tak z miesiąca na miesiąc widzimy tak, coraz kolejne te czerwone linie padają. To, co widzieliśmy w gospodarce, no to też, tak jak gdyby na każdym froncie, na tym froncie militarnym jest coraz słabiej, na tym froncie gospodarczym jest coraz słabiej, na tym froncie polityki zagranicznej, no kto kiedyś by powiedział takie wypowiedzi jak prezydenta Kazachstanu, tak, nie, że tam do Baćki, co ostatnio tam, wiesz, zapodał, nie? Wyobraź sobie tam 2-3 lata, jak oni jeszcze przejmowali, tam pomagali przejąć tą władzę w tym Kazachstanie, wysyłali tych swoich, te siły specjalne, nie? No i teraz to jakby wysłali do tego Kazachstanu siły specjalnie, to ci Kazachowie chyba by im tam, wiesz, no, nie, no to jest coś niesamowitego, taki upadek prestiżu kraju i to jest to moim zdaniem chyba najgorsze dla Rosji, że Rosji przestaną się bać, tak? ja mam jeszcze jeden punkt. Finlandia. Finlandia, no Zobacz, od tego że- zaczęłoś, nie? Tak, że tak naprawdę był to kraj, który dosyć sympatyzował z Rosją. No przesadzasz teraz, to Ale przesadziłeś. wiesz o co chodzi. Byli co najmniej neutralni, mieli gdzieś tam te przepływy widzisz. turystycznej. Nie był Mhm. to kraj, który był taki, wiesz, jawnie wrogi. A teraz raz, że są już w NATO, nie, no co już jest w ogóle mistrzostwem świata, bo Rosja sobie wydłużyła tą granicę, ale i obroty handlowe, nie, z 13 miliardów spadły do 5 miliardów, no a później w następnych latach zapowiadane są dalsze spadki, prawdopodobnie do zera. Wypowiedzieli im umowę na dostarczenie gazu rurociągami. No to są, wiesz, takie całkowite zerwania i tam Amerykanie zapowiadają, że wiesz, że gdzieś tam jakaś broń może być natowska i tak dalej, no to jest całkowicie zmiana w ciągu 2 lat, no i później te tereny Bałtyku i tak dalej, ale ludzie, którzy się interesują, to pewnie słyszeli to już 65 razy u innych wojskowych ekspertów, ale jeżeli chodzi o ekonomię, no to też ma bardzo duże znaczenie, nie? Ale wiesz co, dzisiaj jest piątek, to ty możesz też za eksperta wojskowego robić, wiesz. W piątki za geopolitykę, ja pozwalam, tak, to tam wiesz, mój kanał, moje zabawki, tak. Myślę, że tutaj widzowie też możesz tam powiedzieć na przykład, jak będzie wyglądać ta ofensywa ukraińska, nie? Kiedy Ukraińcy będą w tej Moskwie, tak? Bo też są. Nie, ale wiesz co, ja sobie dzisiaj słuchałem Maćka z Mickiem. tak, przed chwilą się skończył live i sobie słuchałem i oni cały czas mówią, że Ukraina się wstrzymuje i działa to na psychikę Rosjan, że oni tam tak czekają i tak dalej. A ja sobie pomyślałem, jesteś rosyjskim oddziałem, nie masz dziewczyn, nie masz żon, siedzisz 2., 3. miesiąc, czekasz na ofensywę, no to co ty robisz? No wiesz, co robisz. Pijesz. No tak, no to co w Rosji zawsze robisz, nie? Czyli wiesz, oni tam siedzą i 3. miesiąc chleją najprawdopodobniej, bo na trzeźwo to wiesz, stres i tak dalej. No to Ukraińcy się, wiesz... No wiesz, jeszcze teraz jakieś są narkotyki, więc tak wiesz, no co prawda ten alkohol to główny narkotyk, no ale też pewnie jakieś inne. Tak, ale wcześniej sobie nie myślałem o tym, że może Ukraińcy czekają, aż tam się połowa już tak rozpije, że później nie będą zdolni do czegokolwiek, nie? No bo to 3. miesiąc w nerwach, no to... To nie doceniasz jednak tego narodu rosyjskiego, tak? Oni bić mogą chyba nie długo. doceniam. Nie doceniam. Miałeś słabą głowę. Zawsze. No ale zobacz, tak, z jednej strony tak, na psychikę na pewno, wiesz co, słabo to działa. Bo Ukraińcy wiedzą, że nie, więc żołnierze zdają sobie sprawę, że nie.
Natomiast po drugiej stronie oni nie wiedzą, oni co wieczór myślą, że to dziś może być już, nie? Jeszcze wiesz co, to myślę, że też słabo działa, bo jeszcze jak atakowali, no to mogli mieć na takiej zasadzie, że tak, czy oni byli kontraktowi, czy zmobilizowani, no to mogli mieć na zasadzie, dobrze, mają zdobyć jakąś tam miejscowość, potem zdobędą i do domu pojadą i się dla nich skończy. A teraz mają sytuację, wiesz, jak atakujesz, jednak psychicznie jest ci łatwiej, a teraz muszą się bronić. No i teraz jeżeli jeszcze Ukraińcy bronili się, no to jest wojna obronna, oni sobie tam, wiesz, czy wierzą, czy nie wierzą, no ale no jednak to jest ich kraj, ich terytorium, często być może jakaś tam rodzina pochodziła, no to jak gdyby bronić, to tak jakby do ciebie ktoś najechał i tam starał się zająć ten duży pokój. A ci Rosjanie się bronią, no i wiesz, no ale co oni tam mają bronić, rozumiesz? To już tak zupełnie się to nie klei, tak? No bo jeszcze jak tam, wiesz, atakowali, mogli gwałcić, rabować, no jeszcze jako zwycięzcy. Cały ten fan, nie? Rosyjski. Tak, a tu muszą się gdzieś siedzieć w tych okopach, bronić się i czekać, aż coś im na łeb spadnie. Tu jest jeszcze jeden aspekt. Jak Ukraińcy się bronili, to bronili całych budynków, w sensie mieszkania całe, restauracje całe i tak dalej. Ale jeżeli Rosjanie już są na tym terenie, no to ten teren jest najczęściej kupą gruzu. Więc w drugą stronę nie masz już zaplecza socjalnego, nie masz tych budynków, nie? No jest to ograniczone w jakiś sposób pewnie. A tu widzę, że ktoś czytał moje wpisy, bo tutaj pisze, że Ukraińcy Rosjan teraz przetrzymują jak Polacy pod Grunwaldem. Czytałeś o tym, że ten rosyjski astrolog odkrył, że Putin był wielkim mistrzem? Tak. I dałeś 2 mistrzów tam zakonnych do wyboru. Tak. No właśnie nie wiem, czy to właśnie Uldrich, czy ten ostatni mistrz zakonny, który prezentował nam hołd, tak? No w każdym bądź razie dowody są, no bo Putin zna rosyjskie, nie? No to wiesz, no, z jakiegoś powodu, tak? No to przecież tak by sam się przecież nie nauczył, tak? Nie? Putin zna rosyjski, czekaj. Wróć, Jezus, ja dzisiaj gadam. Troszeczkę, wiesz, zgubiłeś z tropu, nie? Nie, Putin zna niemiecki. Tak, Ale słucham. Ale na początek poważny, nie? No, tak. No coś mi nie pasuje. Wiesz, na eksperta poszedłem, no tak. To. Nie no, ale Putin, zobacz, zna niemiecki, no to jakiś powód musi być, nie? Tak. No właśnie, już tutaj chcą nam zmieniać tytuł. Cywile o wojnie, gawędy u Pawła. Nie, my nie rozmawiamy o wojnie, my nie rozmawiamy o poszukiwaniu wojsk, my sobie tak po prostu wrzucamy. Tak, ale słuchaj, to ja wrzucę taki następny temat. No. Co dalej z Elwirą będzie i co będzie w tym czerwcu, bo o tym sobie zaczęliśmy opowiadać, ale sobie podywagujmy. Jak ty myślisz, co będzie dalej z tym rublem, z ropą? Okej, więc tak, to co mówiłeś, że będą próbowali firmy prywatne upłynniać waluty, no to mnie przekonałeś, że może w czerwcu to nie nastąpi, a na przykład w lipcu, ale to jest 50-50, nie? Myślę, że do końca roku około 100 $100 za 100 rubli za dolara? Prawdopodobne. Nagrało się, nie? Więc możecie nas zweryfikować w razie czego. Prawdopodobne. Jest to jeden ze scenariuszy, który trzeba rozpatrywać. Są oczywiście też scenariusze inne, natomiast on teraz jest mi powiedz, niska cena ropy będzie pomagała osłabieniu rubla, czy będzie troszeczkę go stabilizowała? No nie, niska cena ropy będzie osłabiać rubla. No, zapowiada się, że będzie to, co omówiliśmy sobie wczoraj na live, w sumie z kilku różnych perspektyw, świadczy o tym, że może ta ropa nie będzie rosła w tym roku za bardzo. Nie? Wiesz co, to co może ratować rubla, to jest ta mała płynność i to, jeżeli by ogłosili tą nacjonalizację. Bo wiesz, bo teraz to co mówiłem, to co jest przeciwko rublowi, to jest to, że jak te firmy, a ile tych firm mamy? 2000? Ile ty mówisz lat tej kolejki? Tak, 8 lat, 2000 firm w kolejce, tak. Ty, ale wiesz co, powinieneś gdzieś wkręcić nas do tej komisji, tak? Ci ludzie są do końca życia ustawieni. Tak, i to ile łapówek, żeby przeskoczyć kolejkę, nie? Nie, to chyba ich rodzin, dzieci, wnukowie, nie wiem, ileś pokoleń do przodu. Tak. Po 8 lat, 2000 firm chce wyjść z Rosji.
To tak odnośnie tych, że te sankcje nie działają, a te firmy to tak, nie wiem, z jakiegoś tam powodu pewnie chcą. Może lubią stać w kolejkach. Tak, lubią stać w kolejkach i płacić łapówki. Natomiast no, to chyba jest najlepiej opłacana komisja, tak? Chyba na całym świecie będzie. No bo nie dość, że te firmy muszą się sprzedać przynajmniej za połowę albo niżej, no to jeszcze muszą przeskoczyć tą kolejkę. Więc to ciężki orzech, tak? Tutaj te wszystkie firmy francuskie, które posłuchały Macrona, kiedy mówił nie wychodźcie, ja pamiętam tak, on w kwietniu zeszłego roku mówił, Tak, źli byliśmy. czekajcie, nie wychodźcie, nie ma co się spieszyć, nie? No i ci, co się pospieszyli, no to na tym dobrze wyszli, a ci, co go posłuchali, no to sobie plują w tym Bo momencie. ten przepis o 50% to on chyba koło wakacji dopiero wszedł, nie? Albo nawet później. Tak, bo na początku normalnie mogłeś, wiesz, wziąć, sprzedać, zawinąć się i tak dalej, nie? Więc Tak. na to jeszcze było też, byli chętni, a potem, wiesz, te firmy rosyjskie zaczęły, wiesz, wybrzydzać, że cena za wysoka, nie miały kasy, natomiast no cały czas, wiesz, masz sytuację taką, no że te firmy rosyjskie muszą kupić dewizy, żeby chociaż tą część po taniości, ale no część zapłacić. No i tak miesiąc w miesiąc są te dewizy kupowane, co powoduje właśnie presję, nie? No i ten bank centralny cały czas musi stabilizować te waluty. I jakby im się udało to znacjonalizować, no to wtedy mogłoby się okazać, że wiesz co, że to te dewizy to tylko są potrzebne w tych sklepach tak a la Pewex, nie? Pewnie tam już zaczęli robić tak w Petersburgu i w Moskwie, a tak to tak za bardzo nie będą potrzebne. No i wtedy można sobie, wiesz, dowolny kurs wprowadzić, nie? Tutaj jest pytanie, jakie 50%? Tłumaczyć, czy ty chcesz rozwinąć? No to jeżeli miałeś firmę w Rosji i chciałeś wyjść, to do pewnego momentu mogłeś wyjść, sprzedać wszystko i wyjechać. Natomiast w pewnym momencie Kreml wprowadził przepis, że musisz dostać pozwolenie od państwa, czyli ta komisja, no i musisz sprzedać swoją firmę z minimalnie 50% rabatem dla jakiegoś rosyjskiego oligarchy czy biznesmena. Więc firmy zagraniczne, które zostały i w tym momencie chcą wyjść, to są ustawione w kolejce, która może trwać 8 lat, gdyż komisja zbiera się 3 razy w miesiącu i rozpatruje jednocześnie 7 wniosków, a dodatkowo sprzedając jest, no można powiedzieć, okradana z 50% wartości swojej firmy. Taki interes zgotowali Rosjanie wszystkim firmom, które chciały zostać w ich kraju. Czyli PR negatywny do potęgi trzeciej. No. To jest taki fajny komentarz, mi się podoba. Złota zasada windykacji, tylko pierwsi coś odzyskują. No tak. Piramid finansowych i windykacji, to myślę. Tak, chciałem powiedzieć, że piramida finansowa się też do tego wpisuje, że ci pierwsi wychodząc tak zyskują, a na końcu ci tracą. Nie? Pytałeś o Elwirę. No to moim zdaniem, wiesz, Putin jej nic nie zrobi ze względu na to, że ona sobie radzi przez ten rok czy 1,5 roku wyśmienicie, jak na warunki, w jakich została postawiona, bo gdyby była tak kompetentna jak putinowscy generałowie, to Rosja już by dawno nie miała pieniędzy, a jednak sobie jakoś jeszcze radzi. O właśnie, ta pani. Natomiast jaki ją czeka los? Czekaj, ją podtrzymam trochę, to może ten skoczy nam ilość tych widzów. To byś musiał jak Andromeda obniżyć trochę zdjęć. Nie ten kanał. Nie ten kanał. No jaki ją czeka los? Najprawdopodobniej międzynarodowy sąd jakiś, nie? Wojenny. Tak, Trybunał. Bo to jednak, no mimo że ona wykonuje swoje obowiązki, jest do tego przymuszona, bo ona chciała złożyć dymisję jeszcze przed wojną i tuż po rozpoczęciu wojny, z tego co pamiętam. Nawet chyba już 3 razy chciała, tak? Takie słowa. Tak, no ale jest przymuszona, mimo że jest zakładnikiem Putina, no to jednak przyczynia się do zbrodni wojennych. I najprawdopodobniej czeka ją taki los, jak w Niemczech był jakiś taki bankier Rzeszy, który został skazany, tylko niestety nazwiska nie pamiętam, ale tutaj... Przygotowałeś się do programu, jednym słowem. No
Nie przygotowałem się z wiedzy z niemieckich tych zakonników i bankierów z drugiej wojny. Wiedziałeś, na jakiś temat będziemy rozmawiać, tak? Ja nie wiem. Słuchajcie, O, ktoś przepraszam, powiedział, że taki szacht. kolega, I no. proszę bardzo. I tak działa właśnie siła internetu. Mówisz coś, ktoś ci dopowie i ja tak na Twitterze też bardzo często piszę i dostaję szybko odpowiedź. Są moi śledzący lepsi niż najlepsze AI. Nawet kiedyś wrzuciłem jakieś zdjęcie takiego ładnego wyjścia, schodki, kawałek morza i dostałem 3 odpowiedzi zaraz, że to jest miejsce jakieś we Włoszech. Wiesz, że bez namierzania, bez niczego. Tak, dziękuję wam. Jakby co to robicie Sztuczna robotę. inteligencja tutaj, pan Bartłomiej Gawron. Dziękujemy, panie Bartłomieju. Jest nam tutaj miło. I słuchaj, to są jakieś, dożył do więc to mógł być twoim ojcem. No nie mógł być moim ojcem. No właśnie. Wyszło. Ja się nie przygotowałem z imion zakonników, ale ty z matematyki coś się nie przygotowałem. Czyli wyszło jednak, że jesteś młodszy, no. Ojej. No dobrze. Słuchaj, no ale tak, ale wracając do tego, czyli co? Czerwiec będzie spokojny, ta ropa będzie... A właśnie, a 4 czerwca, jak myślisz, co się zdarzy? Bo to już różne chodzą, takie głosy. Ale gdzie, w Polsce? Bo Nie, w Polsce, w Wiedniu. w Polsce to nie chciał nic mówić. W Wiedniu. 4 czerwca, zapomniałem. Tak, ja dzisiaj czytałem, że jakiś ma być marsz, tak? Merkel się wybiera, czy... Nie wiem, natomiast kanał jest apolityczny, nie chcemy się No, udzielać. żartujemy. Nie, jakiś marsz był, ale nie o to mi chodziło przypadkiem. Nie, o Wiedeń mi oczywiście chodziło. Tak, nie, OPEC. tak. No co ja myślę? Ty powiedziałeś, że raczej się nic nie wydarzy. Nie, powiedziałem, że nie wiem. Okej, no, że są różne plotki. Plotki są różne, nie? A ja tak coś czuję, że nie będzie cięcia i zostawią na tym samym poziomie, a przy zwiększeniu wydobycia i sprzedaży w Wenezueli i nieodbudowaniu się gospodarki chińskiej, myślę, że dostanie po tyłku Rosja wtedy, bo nie będzie miała gdzie upłynniać swojej ropy. O, kapitan jest. Siemano, witamy. Ale nie wpuszczamy cię, bo nam zabierzesz całą przyjemność z live'a. Nie, no może jak chce, nie? Ale nie wiem, czy chce. Nie chcę. Ja nie chcę, nie. Jaki jesteś niegościnny. Nie. Zabieram zabawki, nie. Będzie monolog. Nie, no okej. Nie będziemy mogli gwiazdożyć, nie. No tak. No to myślę, że jeżeli nie ograniczy OPEC, a tak coś czuję, że tak będzie, no to Rosjanie dostaną troszeczkę po łapkach. A może będzie tak, że będą sprzedawać jeszcze z większymi upustami? No okej, no ale to dla nas to nie jest zła wiadomość, nie? Ale To znaczy... dla Arabów nie jest do końca dobra, wiesz, nie? Bo teraz będziemy mieli, wiesz, taką sytuację, że wiesz, tu problem jest, że jeżeli nawet byłyby cięcia, to problem jest taki, że te cięcia no może chwilowo coś mogą pomóc, natomiast jak jest mały wiesz, bo tu nie jest problem z podażą ropy, tylko jest cały czas to, co mówiłem kiedyś, ludzie tego nie rozumieją i chyba OPEC też, problem jest z popytem. No co z tego, że będziesz sobie ciął, jak nie masz mało chętnych, tak? No to tak trochę musiałbyś faktycznie jakoś tak ciąć, żeby cię zaczęło to boleć mocno. To przecież nie to, a tu chodzi o to, żeby tak, w tej grze chodzi o to, żeby tak udawać, że się tnie, żeby się dostosowywać do tego popytu, żeby za bardzo nie przyciąć, a żeby cena wzrosła, nie? A najlepiej, żeby był wysoki popyt i wysoka cena. No to taki najlepiej. No ale jeżeli gospodarki nie przyspieszą, no to nie no nas. właśnie. No właśnie, Więc, tu możesz zaklinać, cięcia... wiesz, mówić, nie? No to trochę tak jakbyś, wiesz, w sklepie sprzedawał, nie? I podnosił ciągle cenę ziemniaków i masz coraz mniej klientów, a ty mówisz, dobra, no to podniosę jeszcze cenę ziemniaków, nie? No, rozumiesz, no to wiesz, no to jak to działa, tak, nie? Że
Tak. że no to będziesz miał jeszcze mniej chętnych, nie? Bo może oni stwierdzą, że będziemy jeść teraz tą marchewkę, czyli tej ropy mniej. Ja już słyszałem, że jeżeli, bo to mówiliśmy wczoraj na live, ale to tylko taka krótka informacja. Dochodzą słuchy, że Rosjanie nie mają już gdzie składować ropy. Tak. Chcą wywozić do krajów jakichś zaprzyjaźnionych do tamtejszych magazynów, żeby to składować. No ale tamte magazyny też nie są z gumy. Jeżeli nie będzie popytu na świecie, no to w pewnym momencie Rosja stanie przed wyborem albo zamykać szyby, które bardzo często są bardzo głębokie, nawodnione i przestarzałe. Jeżeli to zatrzymasz, to później możesz już tego nie uruchomić. Albo wypompowywać i wylewać tam w tajgę, czy gdzie to tam, wiecie, pompują i skazić sobie środowisko, ale utrzymać wydobycie. Więc mogą takie w czerwcu następować ciekawe decyzje. No mogą. No dobrze, no to tak, a więc wydaje się, że ten maj, jeżeli chodzi o ten ropy, powinien być stabilny. Maj? Czekaj, Maj. czerwiec. Właśnie, czerwiec mamy, no tak. Czerwiec powinien być stabilny. Może być oczywiście próba na przykład jednak jakiegoś cięcia, tylko cały czas nie są zrealizowane obecne cięcia, więc to trochę też będzie takie słabo wyglądać. Musieliby jakoś to drastycznie próbować, jakąś szokową wywołać, no, ale moim zdaniem, no tak jak mówię, jeżeli jest mały popyt, no to próba jak gdyby zmniejszenia tego wolumenu tej ropy i zwiększenia ceny, to nie do końca może dobrze działać na rynek. Ja mam pytanie do ciebie. No. A jakby OPEC zagrał na zalanie rynku tanią ropą, tak żeby zmusić Rosjan do zaczopowania swoich odwiertów? A po co? A po to, że raz zaczopowane ich nie odkręcą i za pół roku czy coś wypadnie im konkurent. Nie, wiesz co, no, czy to musiałaby być polityczna decyzja? Nie wydaje się, że ktoś chce tutaj pomagać Stanom Zjednoczonym, bo to trochę tak by zostało odebrane. Raz, drugi raz, no te kraje sobie też by szkodziły, no bo wiesz, nie mają takiej sytuacji, nie są gotowe w tym momencie, wiesz, po COVID-zie, wiesz, pamiętaj, że mieliśmy sytuację taką, że te kraje ucierpiały w jakimś tam stopniu na COVID-zie. No i co, jeszcze raz wchodzimy w taki okres, gdzie ta cena ropy będzie po 20-30, że będziemy, rozumiesz, tak? Tak, ale wiesz, kraje OPEC bardzo często mają gdzieś koszty wydobycia troszeczkę niższe niż Rosjanie, tak czy nie? Tak, natomiast... Są w stanie to przetrwać, no, ale wbić nóż w plecy Rosjanom i mieć zyski w następnych latach wyższe. Z tego względu, że jak tamci się wyłożą na kilku odwiertach, czy kilkudziesięciu odwiertach, no to będą mniej potrafili produkować w przyszłości. Znaczy wiesz co, to musiałoby być zagranie takie wabank faktycznie i bardzo mocne zwiększenie. No mówię, to byłoby polityczne. No wszystko jest możliwe, taki scenariusz jest też możliwy, on byłby korzystny powiedzmy w dłuższym horyzoncie dla tych krajów, no bo w tym momencie, bo kiedyś jeszcze Stany też krzywo patrzyły na to, no bo wiesz, też mają swoje, tak? Więc Stany też nie są zjednoczone, pamiętajcie, za tym, żeby ta cena była na przykład $20-30, to tylko w Polsce my chcemy. Ale słuchaj jeszcze jedno. Ale teraz by na przykład sobie na to pozwolili, no bo te polityczne zyski, koniec wojny i tak dalej, upadek Rosji. No jest jeszcze jeden element jest, Paweł. Chiny nakupiły ropy i już są pod korek, ale odrobinę droższej, a Amerykanie zeszli z rezerw i gdyby OPEC wypuścił dużo ropy i powodując obniżkę, to Amerykanie by mogli nachapać się tej jeszcze tańszej ropy. No Amerykanie byliby akurat w tym momencie wygrani, no bo tak, sprzedali na górce ropę, a teraz by jeszcze kupili wtedy, kiedy jest najtaniej. Jednocześnie daliby w kość i Rosji, i Chinom. Tak, tylko dlaczego, wiesz, te kraje właśnie arabskie miałyby pomagać? No oczywiście jest w tym jakiś sens, tak, że powiedzmy za 2 lata mogłyby te ceny
wzrosnąć, tylko jeszcze musisz brać pod uwagę, że te ceny akurat tak łatwo nie rosną tak szybko, bo po tej wojnie cenową, którą kiedyś Arabia właśnie wytoczyła Rosji, to nadal się nawet borykamy z tym, że te ceny są obniżone przez to, wiesz, bo to tak, wiesz, nie jest tak, że będziemy mieli 20, a jutro 100, no czasami tak właśnie jest, ale ogólnie zanim dojdziemy do tych 100, no to trochę czasu musi upłynąć, nie? Witamy Marcina, który nas też odwiedził, więc kompletuje się powoli. Zaraz będzie Daniel, tak, i będziemy tutaj ich dołączyć. No dobrze, tutaj piszecie, jest 680 osób, tak? A wczoraj było, słuchaj, ile wczoraj było? Prawie z 3000, więc dosyć dużo. Ale to oni oglądali pewnie tego, Kapitana i Martina. Tak, no, część wojskowa jednak jest atrakcyjna, nie? My to tam jakieś cyferki, trochę ropy, trochę wiesz, jakieś waluty, nudy. Nudy. A właśnie, jak jesteśmy przy tym, nie wiem, czy czytałeś tę informację, że helikoptery Rosjanie nie mogą... Tak, pisałem. Pisałeś, ja też, nie? Tak. To jest ciekawe, tak, że w sumie jedyną rzeczą, którą gdzieś tam potrafili robić, no to było to uzbrojenie, tak, no bo byli kiedyś na tym drugim miejscu, jeżeli chodzi o ten eksport broni. To znaczy wszystkim się wydawało, że potrafią. No tak. Nie, no ale wiesz, ktoś też kupował to, nie? No bo wydawało im się, że jest dobre. Tak, no dobra, no ale w każdym razie może taka zła też nie jest, bo też żebyśmy nie popadli, że to się tam, wiesz, rozpada. No niemniej, zobacz, nawet teraz wydawało się też, pamiętasz ci nasi eksperci właśnie od wojskowości, tym razem sobie z nich pośmieszkujemy, mówili tyle, co tam Putin i Dima, tych czołgów, tak, 1000, nie? No i zobacz, no i się okazuje, że tak nie za bardzo mogą produkować, no i te helikoptery im nawet nie potrafią. 30% w tym roku ma się zmniejszyć flota helikopterów ze względu na to, że silniki między innymi produkowała Ukraina. Peszek. Tak, a więc wiesz, no tam jak popatrzysz, tak, statki, problem. Znaczy wszystko, wiesz, co nie można wyciągnąć z magazynu, bo to, co można było wyciągnąć z magazynu i wyremontować, no to jeszcze w zeszłym roku to już jakoś dobrze szło, nie? Tylko problem jest jeden w tym roku, bo stany magazynowe są już wyczerpane, już nie ma co wyciągać. Tak, no masz powiedzmy 50 czołgów i nie masz do nich uszczelek, ani fabryki uszczelek i leżysz, nie? Bo to też jest tak, bo ja chyba słuchałem nie wiem, czy u Maćka, czy u Jarka Wolskiego, czy u kogo, odnośnie fabryk czołgów, jak były zamykane po upadku ZSRR i wiele z tych możliwości produkcyjnych po prostu zostało utraconych, że fabryki zostały zburzone, jakieś wzorce i tak dalej zniszczone, no i teraz jest problem i może być, że masz prawie cały czołg, ale brakuje ci jednego czy dwóch elementów i musisz to robić od zera i pomiary, jakieś niepomiary. Może im to trwa tak dużo, nie? Tak długo. Nie, no wiesz, moim zdaniem tam wszystko, co jest bardziej skomplikowane, bo zresztą widać to, co im w tym roku z produkcji idzie najlepiej, no to jest broń strzelecka, nie? Czyli im coś prostszego, a im bardziej skomplikowane, najgorzej to są te statki i okręty. Ale wiesz co, ale nie zgodzę się z tobą, że im coś prostszego, tym lepiej idzie. Widziałem hełmy, jakość hełmów. Okay. Więc no wiesz, ale można dużo naprodukować, no to od razu jakoś tam, wiesz. Bo ty mówisz, że dobrze im idzie w sensie ilościowo. Ilościowym, nie? Okay. No wiesz, ta broń strzela, ten hełm może... Chroni od deszczu. Chroni od deszczu i psychicznie pomaga, że coś masz i cię ochroni, a jednak cię nie ochroni, no ale od jakichś odłamków jednak może coś tam, wiesz, nie? Może jak kamień upadnie, to może się odbije, nie? Tak. Kula już może nie za bardzo, nie? Ale... Tak, a to nie tylko chodzi o helikoptery, jeżeli jesteśmy przy tym maju i jakiejś logistyce, no bo samoloty to już ileś tych wpisów napisałem o tych awariach, o tych brakach filtrów, części do silników, jakieś systemy nawigacji były zamienione z zagranicznych na rosyjskich, to jakoś jest niekompatybilne, złe wskazania, więc dzieje się, superjety
te samoloty rosyjskie, których mieli produkować w setki, mają 150, a do 2030 ma zostać 28, z tego co pamiętam, ze względu na części. Mimo że to jest w 100% miało być produkcji rosyjskiej, no to nie jest, nie? Ale ja pamiętam, że ten jest plan budowy tych samolotów na 2030. To tam chyba miało być ile? 3000? No ja ci mówię, jakieś setki miały być, ale okazuje się, że do 2030 nie wyprodukują tych samolotów, a wręcz flota z 150, które już są, spadnie do 28. Więc jest bardzo dobrze, tylko w drugą stronę, bardzo dobrze dla nas. Znaczy ja zauważyłem, wiesz co, już jakiś czas temu, że Rosjanie są mistrzami w Marketingu. W planowaniu. Ale nie, marketingu i wiesz co, i to się, ja kiedyś czytałem jakiś artykuł, że Amerykanie są też w tym dobrzy, na przykład jak CV przedstawiałem, idą na rozmowę jakąś kwalifikacyjną i to jest over promising czy coś takiego, że wiesz, przychodzą i obiecują ci góry, wiesz, i ty ich zatrudniasz albo podpisujesz biznes jakiś. I po 2 miesiącach wychodzi, że no jednak nie jest tak kolorowo, ale już 2 miesiące ugrzęzłeś i koszty ewentualnej zamiany by były na tyle duże, że już z nimi zostajesz. No tak. I to gdzieś się chyba u Rosjan też tak sprawdza. No i zobacz, mamy odpowiedź, dlaczego ta wojna ten wybuchła i trwa. Ekonomia głupcza. A jeszcze bym dodał... Ale nie, wiesz co, wojna, zobacz, tak pewnie było na zasadzie takiej, tak Putin mówi, słuchajcie, tam bym chciał na tą Ukrainę najechać, co wy na ten... Nie? Na ten temat myślicie, tak? No i przyszedł jeden, powiedział, nie ma problemu, w 2 miesiące tam, nie? Przyszedł następny generał, mówi, 2 miesiące, tak? Ja 2 tygodnie, nie? Ale przyszedł trzeci i mówi, jakie tam 2 tygodnie? 3 dni i będziemy w Kijowie. No i co? Tutaj mamy informację, że Rosja chce w 2027 roku rozpocząć budowę stacji kosmicznej na orbicie Ziemi. No chce, no pewnie to. Ja myślę, że to jest prawda. Że chce, prawda jest, że chce. Tak. No tak, że chce. Tak, to planuje, tak. Ja pamiętam, tak czytałem kiedyś, ile oni mają tych okrętów i statków tych handlowych wybudować, no to tam, słuchajcie, potęga większa niż chińska byłaby, nie? Tak. Wszystko a ja tylko powiem, że Roskosmos, ten rosyjski się nazywa chyba, wyprzedaje majątek i wisi Kazachstanowi chyba ponad $1 miliard jakichś opłat. I tam Kazachstan im pokonfiskował jakieś rzeczy. Więc tak, to są dobre plany. Może wiesz co, może to jakoś wypowiedzą tą mowę Rosji i nie wiem, tam z Europy będą na tym. Może. A propos Kazachstanu, ja dzisiaj tuż przed wejściem przeczytałem, że Kazachstan chce zwiększyć dostawy ropy do Europy, do Niemiec dokładnie. Tak, 6 razy. Tak, 1 milion ton ropy, nie? Chce wysyłać. Tak. Tak, 6-krotnie, no to tylko wiesz, tam jest inny problem, wiesz, bo to było tak, że to Niemcy się sami wkopali na tą minę, bo swego czasu oni sobie wymyślili, że tą rosyjską ropę zamienią kazachską. My tam, wiesz, proponowaliśmy z tego swojego portu, że będziemy wysyłać im saudyjską ropę. Saudowie ten mówi, nie, my tam jesteśmy dogadani z Kazachami i oni to mówili w listopadzie. Bo pojechali tam do Kazachstanu i oczywiście też był overpromising. 6 milionów wtedy im obiecywali. Tak? No i Niemcy to wiesz, no bo skoro ktoś obiecuje, no i wiesz, a my dobrze płacimy. Dlatego te zagraniczne gazety tak łatwo łapią się na tą propagandę ekonomiczną Rossstatu. Bo jak już jest coś w tabelce, no to po co oszukiwać, nie? Po co kłamać? Oczywiście, nie? No i słuchaj, i się potem okazało, że oni nie są w stanie zwiększyć tej produkcji w tak szybkim czasie i maksymalnie mogą wysyłać 200 000 i stanęło na tych 200 000, a to jest bardzo mała ilość, tak, bo oni potrzebują zamiast 6 milionów, 200 000. Tak, bo oni mu obiecali 6 milionów, ja to pamiętam, tak, tam jeździł ten szef tego landu, tam i tu kilku, tak, już teraz nie pamiętam, znałeś, nie wiem, widzisz, teraz ja nie przygotowany, zapomniałem nazwiska, ale zaraz ktoś mi podpowie. Mamy problemy z Niemcami ogólnie, nie? Z nazwiskami niemieckimi. No w każdym bądź razie, słuchajcie, no wygląda na to, że znowuż to jest trochę taka obietnica, być może, wiesz, za rok
gdzieś ta produkcja, czy tam może za pół roku się uda, ale nie na dzisiaj, tak? Na dzisiaj to jest moim zdaniem niemożliwe. No, niemniej Niemcy to tak, wydaje się, że to taki mądry naród, nie? Oni ciągle łapią się na te obietnice, tak? Albo na te rosyjskie obietnice się łapali, że tutaj będzie ta przyjaźń i przecież my i tak dalej, a teraz się łapią na przykład na te kazachskie obietnice, nie? To może my powinniśmy im coś obiecać? Że co? No ja nie wiem, że... Nie wiem. Nie, chyba że w złym kierunku brnie, że nic nie będziemy obiecywać Niemcom. No dobra, no. Schroeder, nie chodziło o Schroedera, Marcin. No dobra. Tu były jeszcze jakieś pytania. No ale dobra. Przejdźmy sobie, słuchaj, bo ty mówiłeś o jeszcze jednej takiej ważnej rzeczy. To się chyba przewija tak, ja to już chyba od lipca, kiedy się w lipcu czy w sierpniu Szwedzi się wycofali, jeżeli chodzi o łożyska. Tak. Nie? I kurczę... No tak, o wagonach towarowych mówisz, Tak, że no. z... Wagony, ale nie tylko wagony, nie? Te łożyska to jest... Tak, ale wiesz, no wagony towarowe to jednak jest w Rosji coś, co jest niezbędne, Podstawa, bo tak. tam logistyka jest kolejowa. I Rosjanie mają prawie 1 milion wagonów towarowych, na prawie 200 000 jest zagrożone wyłączeniem z użytku ze względu na brak części zamiennych, głównie łożysk. I dochodzi do takich sytuacji, że zaczynają, tak jak kanibalizowali samoloty, kanibalizują, czyli wyjmują jakieś części, żeby utrzymać część floty, tak zaczynają wyjmować z jakichś wagonów, które nie są koniecznie towarowe, a nie są tak bardzo potrzebne, i wkładać w wagony towarowe. To są jakieś już ekstrema dla mnie, bo kraj, który ma 150 milionów ludzi i żyje z logistyki kolejowej, to kurde, wagon towarowy powinien umieć sobie zbudować, nie? Nie wiem, Ale wiesz, co było sądzisz? takie powiedzenie w Rosji, że rosyjska potęga to armia i kolej. Tak, No i chyba w takim razie, skoro tak, to chyba... nie ma ani jednego, ani Ani drugiego. jednego to chyba nie są potęgą. Ale wiesz co, może będą wysyłać na przykład do Europy, tak jak wiesz, tam kiedyś kradziono samochody w Europie. Nie? To wagony będą. Teraz będą wagony. Może nie, będą wiesz, wykręcać, nie? Po co całe wagony? Łożyska, tak? Nie? Aha, no Co pan okej. wiezie? Tam takie tam i żelastwo, Takie tak. Nic ciekawego, to na złom panie, tak? Ty, a może to zachodnia Europa miała szerszy rozstaw kolei i żeby Ruscy wagonów nie kradli? No ale wiesz, że teraz tam Ukraińcy się zgodzili na to, że Tak, będzie, tak, tak. to jest pozytywna informacja. To są bardzo pozytywne informacje, no i Baltic Rail rusza z kopyta, czyli... Ale to powiedzieliśmy tak, że Ukraińcy się zgodzili, tak. I nie powiedzieliśmy na co. Tak, bo my wiemy, nie? Tak, my Zgodzili wiemy, się nie, ale na czy wiesz, widzowie zmianę wiedzą. rozstawu szyn, nie wiem, to znaczy szyn, no chyba szyny No. kolejowe, nie? Czy tramwajowe tylko szyny, a rozstaw jest kolejowy, nazywa się inaczej. No, znowuż mamy reklamę od kamieniacza. Tym razem tu ujazd się za 50 zł. Jednak mamy inflację, bo chyba ostatnio było za 30. No nie wiem, bo to na tych twoich, wiesz, indywidualnych, No to to ja ci bardzo miło. portfel nie zaglądam. Dziękujemy. Nie? Jak to nie? Nie ma... Tak jak w najlepszej rodzinie, wiesz tam. Dobra, słuchajcie. No ale czekaj, bo nie skończyliśmy. No i właśnie, nie skończyliśmy. No, bo Ukraina no zgodziła mów. się na połączenia szerokimi torami, takimi jak są w Polsce i na zachodzie Europy, do Polski, ale też do Rumunii. Więc zaczyna się komunikacja kolejowa z Ukrainą taka mocniejsza. A gdzieś ostatnio widziałem plany połączenia Warszawy z Lwowem i chyba Z Kijowem. z Lwowem. Tak? Tak, Ja z widziałem Lwowem. też z Kijowem, wiesz? Tak, ale to kolej chyba... tych dużych prędkości, tak? Takie Tak, i 3 godziny chyba do Lwowa z Warszawy. Jest to możliwe, tak? Tak, bardzo to by było jest sympatyczne, też nie? Turystycznie, czy przepływ nawet Ukraińców, no bo oni teraz, no nie oszukujmy się, w takich ilościach siedzą w Warszawie, więc... Na kawkę byś mógł wyskoczyć sobie, nie?
No tak. do Lwowa, Czy wiesz, na weekend do rodziny wrócić, coś tam, no to. Mm. Ale to przede wszystkim też transport kolejowy, kolei towarowej dla nas, nie? To też, jeżeli zwiększymy gdzieś tam te obroty handlowe, a na Ukrainie będzie potrzeba po wojnie wszystkiego, więc styropiany, cement, stal, wszystko będzie tam jechało, więc dobrze by było, jakbyśmy mieli dobrze rozwinięty ten transport. Tak, znaczy mamy te odcinki dwusystemowe, a to głównie u nas są. Na tej Ukrainie akurat z tym słabiej. No i to też ta przepustowość tego nie jest za wysoka. Niemniej tu słuchaj, było takie pytanie, a o tym mówiliśmy, zaraz sobie zobaczę. To nie. No możemy o alkoholu powiedzieć. A to zaraz, no poczekaj, jeszcze jest 9:45, poczekaj chociaż do 10 o alkoholu. Ale nie jako reklama. Ale czekaj, zdejmą mi kamerę, bo za promocję alkoholu. W ogóle Ale nie chodzi o promocję. Odkamieniacz. Tutaj była reklama, możemy o odkamieniaczu mówić, odkamieniacz.pl, polecamy, odkamienia wszystko, jest super, proszę bardzo, żaden alkohol, tak musimy się. Słuchaj, ten zakaz tirów, bo to o tym mówiliśmy wczoraj. Konrad nie był, a więc musisz odsłuchać te 3 godziny teraz, wiesz, nie dość, że tego naszego. Nie musi 3, 1,5, bo po godzinie... 1,5, bo to było w części ekonomicznej, więc możesz sobie odszukać, tak. Od godziny, jak godzina 15. Tak, godzina 15, potem gdzieś tam w środku było na temat tych tirów. No w naszej opinii to nic za dużo nie zmieni, ale tak jak napisałeś, kropla drąży skałę chyba ci chodziło, ale może być też kamień. Nie, ja chyba pisałem. Nie ty, ale to może chodziło o ten właśnie, może to ta sama osoba jest co od tego odkamieniacza i dlatego, że ten kamień. Dobra, no w każdym bądź razie no wygląda na to, że te firmy sobie poradzą, tak? Natomiast zwiększą się koszty. Tak. I w tej zabawie troszeczkę chodzi cały czas, żeby tą żabę gotować i podbijać koszty. To, co teraz Ukraińcy robią, czyli zwiększają koszty wojny Rosjanom w sposób skuteczny, no to ekonomicznie cały czas Zachód zwiększa te koszty. Jeszcze w zeszłym roku było tak, że to Rosjanie próbowali, bo zobacz, bo było jeszcze tak, że w zeszłym roku to Rosjanie próbowali, nie? Ten szantaż energetyczny, nie? To zwiększymy Europie koszty, będą tam Dima mówił, będziecie tam marznąć, tak. Ja pamiętam, jak mówił, że baryłka ropy po $1,500 czy jakoś, czy gaz. Gaz. Czy gazu, nie? Musimy do tego alkoholu przejść jednak, nie? Ten gaz 1500 za 1000 metrów miało kosztować, czyli to byłoby, teraz jest 200, powiedzmy 70, 80. No to ile to miałoby być? No sporo. On nawet o 3000 mówił, tak? A więc tam w ogóle już chodziły takie dosyć astronomiczne rzeczy. Ropa 120, tak, czy 150, nie? Natomiast, no i oni chcieli tak trochę ten Zachód gotować, nie? Czyli podbijemy wam tą cenę wojny, że wam się nie będzie opłacać, nie? I tam jeszcze ci ruscy trollowie i ci polscy geopolitycy takie bzdury tam gadali, że tam, nie? Że my cały czas tracimy, zobaczcie, benzyna na tych stacjach, nie? Na kogo wy głosujecie, idioci, nie? No i okazało się, że teraz oni, kurczę, musieli oglądać ten nasz program, bo mieli, do tej pory Rosja dopłacała do ceny benzyny, czyli był tak zwany tłumik paliwowy i płaciła firmom naftowym, żeby te ceny hurtowe i ceny przede wszystkim detaliczne nie wzrastały. No i od lipca mieli to zdjąć, nie? Znaczy zmniejszyć o połowę. No ale okazało się, że pomimo tego, że Ministerstwo Finansów bardzo chce, no bo tej kasy brakuje, no to rząd się nie zgodził. Ja mam taką obawę, bo ja powiedziałem, że to straszna głupota i oni bardzo będą na tym stratni i boję się, że mogli to usłyszeć. Ale to od razu, jak mówisz jakieś takie podpowiedzi Rosjanom, tak, to ja sugeruję ci, żebyś podawał link do swojego Buy Me Coffee albo coś, żeby chociaż się odwdzięczyli jakoś. Co w rublach myślisz, że powinien przyjmować? W rublach, wiesz. Rupie, tak.
Okej. Słuchaj, to mamy Juany, rupie, pytanie, tak. nie- Dla tych w przyjaznych walutach, tak? Tak, Okej. mamy pytanie. Firmy ubezpieczeniowe dychają jeszcze? Masz jakieś informacje? Bo z tego, co ja mam, to Ale niestety, firmy w Rosji tak. dobrze się mają. No właśnie, z tego, co ja mam informacje, to jeszcze system bankowy, system ubezpieczeniowy jeszcze się trzyma. Nie, tutaj to dobrze. Tu na razie nie ma żadnych takich tych, nie? Tak. Jest sytuacja taka, że one połykają obligacje wojenne, zadłużenia jakieś. Wypłynęło ileś miliardów dolarów z ludźmi, którzy wyjechali. Rynek opuściły też firmy zagraniczne, więc ponad 200 miliardów w zeszłym roku wyjechało, więc też tego nie ma w tym systemie. Natomiast te firmy jeszcze mają się ok. Nie mamy lub dobrze prowadzą Excela. Nie mamy żadnych informacji. Nie, wydaje się, że na razie, wiesz co, dobrze się mają, tak? To już tam No tak, no ale to wiesz, to jest kwestia teraz tego, jak zacznie się niespłacalność kredytów ewentualnie, nie? Znaczy tak, mamy na pewno informacje na tym rynku detalicznym, że jest coraz więcej tych bankructw Tak. konsumenckich. Tak. No i mamy tą dla mnie szokującą informację o umorzeniu długów rekrutów, ochotników, tak, tych, co są na wojnie, znaczy na operacji wojennej specjalnej, 315 000 osób. To jakieś dla mnie szokujące, bo to wychodzi, że wszyscy tam, którzy uczestniczą. Co jak gdyby też pokazuje, że no, tam coraz oni mniej żołnierzy mają, to już tam swoją drogą. Tak. Natomiast no te kredyty będą problemem, szczególnie, że teraz wiesz trochę. Zobaczymy też, jak będzie z tą inflacją, no bo też mamy taką, słuchajcie, dziwną sytuację, bo inflacja w Rosji jest oficjalnie 2,7, 2,3 teraz chyba, a w kwietniu było 3,5, tak zobaczymy odczyty oficjalne za maj, natomiast no tam trzeba by się liczyć, że oni tam podadzą 2,3, 2,4, zobaczymy. Natomiast stopa jest na poziomie 7,5. Co tak, no I coś. fenomen światowy, nie? Że mamy że mamy inflację na poziomie tam 2% z kawałkiem, a stopy trzymamy na poziomie 7%. Co pokazuje. A jeszcze bank mówi, że myśli o tym, że może w tym roku zwiększy te stopy. Tak, co nam daje pewną podpowiedź. Taką jakąś małą, nie? Że jednak ta inflacja. Tak, że jednak nie jest taka, jak podają. No i też o tym wczoraj rozmawialiśmy i profesor bardzo fajnie opowiedział o tych historycznych praktykach fałszowania danych i to, jak Zachód wtedy nie wierzył i jak teraz nie wierzy i jak cały czas jest powtarzana narracja, że to, co poda Rosstat czy Ministerstwo Finansów Rosyjskich, to jest świętość, to później leci do zachodnich gazet finansowych, one to bez pomyślunku drukują, później polskie gazety to przedrukowują, a my to 3 miesiące wcześniej, miesiąc wcześniej już tłumaczyliśmy, już pokazywaliśmy na przykładach, print screenach, właśnie takich nielogicznościach, że inflacja 2, a stopy procentowe 7 i myślą o podniesieniu tego. No i my tak troszeczkę walczymy z tym jak z wiatrachami, próbując to odkłamać, no ale no jest jak jest. Mi to się zawsze podoba, wiesz, jak w danym kraju taksówki rosną o 30%, co jest jakimś tam wytyczną. Tak. I usługi gastronomiczne rosną też powyżej 30%, nie? I mamy inflację 3%, nie? 10-krotnie, tak idziesz do restauracji, jest 10-krotnie drożej, ale niż oficjalna inflacja, ale no jednak wiesz, że ten, nie? Więc to ciekawe. Ale słuchaj, no przejdźmy, bo nawet wódka zdrożała, tak? Z tego co pamiętam. Zdrożała, ale zdrożała też, to znaczy powiększyła się konsumpcja, powiększyła się ilość osób uzależnionych od wódki i ilość chorób psychicznych. Myślisz, że z alkoholem to psychiczne coś mają wspólnego? Tak, związane właśnie. Nie no, żartuję, wiem. No, z alkoholem i tam było chyba wzrost konsumpcji o 6, wzrost tych chorób też chyba o niecałe 6 czy coś takiego.
No i zaczynają się pojawiać artykuły w gazecie, że w razie stresu, depresji alkohol nie jest dobrym rozwiązaniem, nie? Co w Rosji już jest jakimś wyznacznikiem. No i Rozumiem, że narkotyki to taki ten, nie? Że... Tak, to lepiej chyba. To lepiej. Zdecydowanie. A najlepiej to pójść na front. Tak. Bo kredyt ci umorzą, dostaniesz dużą pensję, no jak umrzesz i znajdą twoje ciało i komuś będzie się chciało je ewentualnie przynieść, no bo to też jest niezbyt częste, bo zdarza się, że zostawiają, no to twoja rodzina dostanie odszkodowanie, więc tu jest dużo rozwiązań, a mało problemów. Tak, ale jedna rzecz mnie tak zastanawia, wiesz, bo jak oni reklamują, są te banery, tak, zresztą oni teraz wydali bardzo dużo w Petersburgu, mają tą akcję, tak, tam pamiętasz, na te banery i na reklamę i to rozdają wszędzie w transporcie tym miejskim, no wszędzie. Tak, naklejki w metrze. Tak, naklejki w metrze. No w każdym bądź razie mnie jedna rzecz tam interesuje, bo tam główny taki przekaz jest, że jeżeli chcesz być prawdziwym mężczyzną, to idź na front. Tak, nawet ja się tak zastanawiam. Przecież jak byłbym Rosjaninem, to bym sobie pomyślał, jak jestem taką ostatnią cipą, tak, to zapiszę się, już nie mam pomysłu na siebie, to pójdę na ten front, no bo to jest dla takich desperatów. Więc wiesz co, mnie to zastanawia, jak można to tak reklamować. Przecież to jest nielogiczne. No, wiesz, odwołują się do dumy narodowej, nie? Do archetypu, że prawdziwy mężczyzna jest idiotą i się daje zabić, czy... Idzie walczyć za swoją ojczyznę, za matuszkę Rosję i tak dalej. Ale oni nie są atakowani. W Polsce byś powiedział, że ci, co idą do wojska u nas, no to tylko banda debili. No nie możesz tak powiedzieć. No nie. No. Ci, co u nas idą do wojska, nie są wysyłani na front, tak? No tak, ale idą ze świadomością, że w razie W, oni są żołnierzami. No dobrze, ale będą bronić kraju. No jednak nie przekonasz. No tak, jeżeli bronisz kraju, to jest coś innego niż trochę jednak jest co innego, wiesz, możesz bronić tak naprawdę swojej rodziny, a kraj jest twoją rodziną i tak dalej, nie? No teraz oczywiście Rosja jest atakowana, więc teraz może to by zadziałało. Tak, że NATO ich atakuje, cały świat że ich NATO, ale jeszcze wiesz, to jak gdyby były te reklamy i ten pomysł jeszcze był przed ukraińskimi rosyjskimi, przepraszam, nie ukraińskimi, ukraińsko-rosyjskimi atakami na Rosję, może tak. Ale jakoś nie wiem, jakoś mi się to wydaje, że to musiałbym być skończonym idiotą, tak, żeby w coś takiego wierzyć. Bardziej by mnie przekonało, że na przykład tam sypną jakąś kasę i moje długi, ale na to też grają na szczęście, na szczęście, nieszczęście, bo też jak gdyby zachęcają, że ich problemy te finansowe się skończą. I to akurat myślę, że przede wszystkim ludzie też mogą się skończyć, wiesz. No tak. Też, masz astmę, ciężko ci wchodzić po schodach, nie masz na lekarza. Wszystkie twoje problemy mogą się skończyć. Nie? No i tutaj pan Aleksander napisał dobrze, dorabiają do tego ideologię, wiesz, ta machina propagandy. My patrzymy na to z dystansu, my widzimy te niuanse, my widzimy, co się dzieje, ale oni tam mają mózgotrzepa 24 na gotowe, nie? I taka presja ze wszystkich stron, nie? No dobrze, słuchaj, odnośnie jeszcze tego alkoholu, bo tak mówiłeś, że tam cały czas mają wysoki ten poziom tego nielegalnego alkoholu. No i cały czas im to rośnie. To też jest zastanawiające, że jak pojemny jest ten rynek w tej Rosji, tak? Że i wiesz, i ten oficjalny, i ten nieoficjalny im rośnie, tak? To jest taki. Ja kiedyś też publikowałem, to może ktoś nie kojarzy, ci stali widzowie, no to pewnie kojarzą, że w Rosji najbardziej dynamiczną tą grupą, no i tutaj się może częściej spodobać, a częściej się może nie spodobać, są kobiety, nie? No i to młode. I to młode, tak, te wina, na przykład wina likierowe tam skoczyły jakiś czas temu, publikowałem o 500%. Tak? To są jakieś takie
niebotyczne wzrosty. Są też artykuły, że właśnie, wiesz, że to tak ci mężowie są na tym froncie, wiesz, a te kobiety tak z tej właśnie... Nie, i tak się troszeczkę śmiejemy, ale trochę może tak być, nie? Że wiesz, jak ta kobieta w sumie miała dostawać te pieniądze, bo jej obiecali, te pieniądze są cały czas zamrażane, bo się okazuje, że mąż zaginął, no i ponieważ zaginął, no to ta kobieta ani w tą nic nie ma. No i co ona ma robić, biedna? No i wtedy idzie do tego sklepu. Poczucie beznadziei takiej, Tak, nie? no, opuszczenia, beznadziei, wszyscy ją, wiesz, oszukali, opuścili, no i co? I coś trzeba wtedy ze sobą zrobić, nie? A tu jest jakieś wino likierowe a la Porto, no bo Porto oryginalne jest za drogie, no to rosyjski odpowiednik, no i wtedy problemy się rozwiązują przynajmniej na jeden wieczór. No, w dłuższej perspektywie to się odbije straszną czkawką w Rosji, nie? No bo jednak, wiesz, smuta u kobiet, no tak. No, likiery kobiety, tak. Co jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Paweł, No. bo widzowie mogą nie wiedzieć, ale średnio Rosjanki zarabiają o chyba 40% mniej niż mężczyźni. Tak, tam jest równouprawnienie w Rosji, tak. Tak, takie równouprawnienie, że minus 40%. I w sytuacji, gdy pojedzie ci ten twój mąż czy chłopak na front i umrze, no to ty możesz mieć problemy z przeżyciem i zapewnieniem sobie tych podstawowych, wiesz, środków na opłaty. Bo jednak mężczyzna, jeżeli zarabia prawie 2 razy więcej niż kobieta, no to co, żeby utrzymać się, to musisz 2 etaty robić wtedy, nie? No więc to też tak ciężko. Tak, ty jeszcze tak w maju mówiłeś o tym, że dużo płonie w Rosji, no ale to myślę, że cały czas codziennie czytacie, co nowego płonie. Mówiliśmy też, że niedługo będą znowu lasy płonąć, po tych teraz taką mamy przerwę, myślę, krótką i już niedługo właśnie czerwiec, lipiec będziemy mieli do czynienia z dużymi pożarami i mówi się, że będą jeszcze większe niż te wiosenne. Więc... To znaczy, no ja tak przewiduję, że no te wiosenne nie były wcale takie duże. Ja przewiduję, no, że w tym roku ze względu na to, że nie ma żołnierzy, którzy co roku pomagają w gaszeniu, tego sprzętu gaśniczego też nie ma, bo on będzie w okolicach frontu, no to jak ta tajga będzie płonąć, no to będzie ciężko, jeżeli chodzi o gaszenie wielkich połaci. Są artykuły, że pożary wjeżdżają w wioskę i ją popielą w 10-15 minut, bo to są wielkie pożary. No i temat gaszenia pożarów. Gaszenie pożarów, no to gasi się helikopterami i samolotami. Helikopterów nie ma. No właśnie i samoloty też wiesz jak jest, nie? Więc... Pilotów nie ma, to jest największy problem. Tak, no nie tylko sprzętowo, ale jeszcze piloci, którzy byli sprawni, no to pewnie już są niesprawni. No, albo zagospodarowani na działania wojenne. No i to jest ciekawe, bo zazwyczaj, wiecie, oni tam lepiej lub gorzej, ale te pożary potrafili w jakiś sposób opanować, a w tym roku, jeżeli będą susze, no to tam będzie taki żywioł, no, który będzie szedł na żywioł. Ciężko będzie może to opanować, zobaczymy. Mnie się wydaje, że w tym roku mogą być jakieś rekordy nowe, jeżeli chodzi o te połacie tych terenów, które się spalą. Tak, ale nie wiem, czy taką teraz rzucę nową informację ciekawą, bo Rosjanie no, mają te swoje problemy, wprowadzają różnego rodzaju podatki, na przykład ma być podatek od barów, czyli jak sobie ogólnie takich rozrywkowych, restauracje, bary, nie? No, 1% od przychodów, co prawda, no ale to można zwiększać, nie? Tak, jak już wejdzie, to później już jest kwestia suwaczka, nie? To tylko suwaczkiem sobie zrobimy 1, potem 3, potem 5, 10, nie? I za moment będzie jak mafia, czyli 50% tutaj do państwa. Natomiast pisałeś jakiś czas temu, że Rosja umożliwiła i stworzyła taką internetową giełdę wyprzedaży swojego majątku. I to jest ciekawy pomysł, nie? Tak. Można sobie kupić jest to forma bardzo uproszczona, że ma to wyglądać coś jak nasze Allegro, nie? Wy wchodzicie, jest podział na kategorie,
i można sobie kupić ruchomości, nieruchomości jakieś należące do Skarbu Państwa, czyli jakiś budynek, krzesło, tablicę. Znaczy wiesz, te nieruchomości to często się spotyka w wielu krajach, natomiast mnie zaskoczyło, że oni też, wiesz, dorzucili też takie ruchomości, nie? Czyli Tak. łącznie z tym, że jakieś takie pojedyncze rzeczy można kupować sobie, to jest jakieś dla mnie szokujące. Tak, wiesz, no, ale to nie jest głupie, w sensie nawet w Polsce myślę, że są jakieś rzeczy, które, nie wiem, mamy nadpodaż tego i to leży gdzieś, albo jest niewykorzystane, albo się centralizuje coś i trzeba coś z tym zrobić. No to taka giełda takich rzeczy należących do urzędów czy do Skarbu Państwa, całkiem fajna opcja, no ale to też pokazuje, jak bardzo tam jest z płynnością finansową, skoro już się łapią takich rzeczy i skoro jest tak dobrze, to po co to uruchamiać? Kto na to wpadł? Jeżeli jest sytuacja, że sankcje nie działają i rosyjska gospodarka ma się świetnie, no to sprzedajecie biurka i krzesła, żeby zdobyć parę rubli? No ludzie, no dajcie spokój. Nie? No tak propagandowo to trochę tak słabo brzmi, nie? Że tam wiesz, potrzebujemy dla tych żołnierzy musimy sprzedać, czyli tak 3 krzesła, 1 karabin za to, nie? No ale tak wiesz, nie, karabiny to nie sprzedadzą, nie? Nie, ale za 3 krzesła sprzedane 1 karabin możesz wyprodukować, nie? No, tak. I biurko jeszcze może dorzucisz i wtedy może na ten karabin będzie. Nie wiem. Przykładowo, żeby ktoś nie pisał, że ten karabin kosztuje. I ja tu mam pewną myśl. No bo co będą sprzedawać? Nie będą sprzedawali szaf z lat 70. na przykład, czy coś, tylko jeżeli będą chcieli upłynnić jakieś właśnie taką drobnicę, no to będą sprzedawali tą drobnicę w najlepszym stanie, moim zdaniem. Czyli tą najnowszą, żeby dostać jak najwięcej kasy i żeby znaleźć klientów, a nie żeby robić sztukę dla sztuki. Więc tak naprawdę to, co w ostatnich latach w jakiś sposób wymieniali i unowocześniali, to teraz może sprzedadzą, a zostaną te z lat 70., nie? Elementy. Też myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo będzie nie tylko zatrzymanie się w rozwoju gdzieś tam, czy administracji i tak dalej, tylko będzie pewnie cofanie się, bo co lepsze kąski będą wystawione na aukcję. O ile się znajdzie chętny, nie? No, może ktoś, nie wiem, też z Polski może ktoś kupi. Tutaj mamy, tak, bo będzie chciał wesprzeć rosyjski ten przemysł. Są nasi polscy, rosyjscy fani, to... tam jest też ciekawa rzecz, bo jest ta ułatwiona droga uzyskania obywatelstwa dla obcokrajowców, którzy się zaciągną. To też w maju chyba. No nie pamiętam, czy maj, czy kwiecień. Maju, nie, no maj, to okay. Jest, tak. A więc jak ktoś by chciał na przykład jechać na front i pomagać po stronie rosyjskiej i jest takim rosyjskim fanem, no to może jak najbardziej teraz już, nie? I tam trzeba chyba pół roku służyć i potem można się ubiegać o obywatelstwo. Czyli tak jak Wagner dostaje wolność, nie? Żołnierz jakiś były więzień, no to Rosjanin, to znaczy Polak, może się bardzo szybko ubiegać. Jak dożyje, znaczy nie dożyje, ale no jakby dożył. No to już są właśnie tutaj proponuje. No dlaczego ma nie dożyć, jak oni też... Co? Dlaczego co? Co dlaczego? Dlaczego ma nie dożyć? No dlaczego ma nie dożyć, skoro Rosjanie tak dobrze walczą i same sukcesy mają? A nie, no tak. No tak, oczywiście. Głupoty gadam, ale już późna pora. Tak. Co jakieś wymieniacie, chyba nie znam tych osób, jakiś Serafin, Panasiuk, tak? Panasiuk to chyba coś kojarzy, a Serafin to nie wiem. To jest, kojarzysz go? To jest? Nie. Staram się nie kraczać terytoriów internetu. Ale no, znaczy jest ryzyko, że jednak się nie uda przeżyć te pół roku, no i wtedy trzeba się zainteresować trumnami, tak? Zrobiłeś taki artykuł na ten temat nawet. Tak. Na Ekonomia Rosji, więc jeżeli ktoś chce przeczytać, to jeszcze jest szansa, bo jeszcze ten artykuł chcesz to usunąć, że jeszcze jest. Nie chcę usuwać, natomiast... Słuchajcie, na Ekonomii Rosji ja poświęciłem swój czas i przeszukałem ruski internet, znalazłem ceny trumien,
ceny kopania grobu, wkład w trumnie, jakie poduszeczki, pantofelki, jest wszystko, wszystkie ceny i przeliczone na złotóweczki, informacje jakie są oszustwa i tak dalej, więc zapraszam, tak, to jako ciekawostka. Możecie porównać sobie, ile kosztuje pogrzeb w Rosji w stosunku do tego, ile kosztuje w Polsce, a nawet podałem średnie zarobki i najniższe zarobki w Rosji, żebyście mogli sobie procentowo zobaczyć też, ile kosztuje pogrzeb. Tak, ale wiesz co, to niektórych nie przekonało, bo tam widziałem, się potem irytowałeś, bo pisali, a u nas jest tak samo drogo i chuj. Ale to wiesz, u nas tak samo to jest standard, nie? Tak, jak cokolwiek piszemy, to zawsze są takie komentarze, no, a u nas nie jest lepiej, a u nas to... I wtedy są jeszcze jakieś takie polityczne, nie? Że tam ten... Tak, że za tego jest lepiej, a za tego jest gorzej, No. a coś tam i tak. No, słuchajcie, piszemy i mówimy o Rosji, nie odnosimy się często. Jeżeli coś porównujemy, to chyba po to, żeby pokazać, jak to mniej więcej się kształtuje. Tak, żebyście mogli sobie porównać te różnice, nie? I pamiętajcie też, że no tam są te zarobki, to co właśnie wielokrotnie też mówiliśmy, pokazywaliśmy, niższe niż w Polsce. Tak, a ceny trumien i pogrzebów są zbliżone. A propos właśnie tych zarobków i tych różnic mężczyzna-kobieta, to właśnie w tym artykule są wypisane w przeliczeniu też na złotówki. Więc jeżeli chcecie tam sobie zobaczyć to na cyfrach, to jest najniższa krajowa, średnia czy mediana dla kobiet i dla mężczyzn w przeliczeniu na złotóweczki. Więc jeżeli Was interesują trumny, ale zarobki, to też tam. No więc słuchajcie, tak to wygląda, więc warto czytać Ekonomia Rosji. Tutaj jeszcze wrzucimy reklamę, jeżeli ktoś z widzów nie czyta. Warto też nasz kanał subskrybować. Ostatnio udało się osiągnąć 10 000. Co jak na kanał, który istnieje, ile istniejemy? 2 miesiące? Nie, 3 miesiące już. 3 miesiące, no to chyba nie jest jakimś złym wynikiem. I nie jest to, wiesz, to jest jednak niszowy temat, ekonomia rosyjska. A no kogo jakaś tam ekonomia jeszcze Rosji interesuje. Już tak? słowo ekonomia odstrasza. Jakieś liczby będą, trzeba będzie tam. Tak. Albo włączą i słyszą twój 15-minutowy monolog o wypełnieniu luki. Tak. Jakiej luki, na czym luki, nie? No i I to tak 2 godziny, nie? W sobotę, nie? To jacyś się masochiści. dziwi, że komentarze lecą, co tu się dzieje. Tak. No w każdym bądź razie, a można sobie wyłączyć na przykład inny kanał i tam mówią, że czytali jakiś raport wywiadu i tam w tym raporcie wywiadu jest, że na przykład w Rosji Rosja może produkować i ekonomicznie da radę do na przykład 2027 roku. Nie? I tak zawsze się zastanawiałem, skąd oni te daty biorą, nie? Bo to takie, nie fajnie to brzmi, nie? To znaczy, wiesz, ja napisałem odnośnie ekonomii rosyjskiej, jak ktoś wejdzie na mojego Twittera, tam mam ponad 20 000 postów, więc jest to ogromna liczba i większość dotyczy Rosji, bo czasem o Niemczech, czasem o Chinach, no ale ogólnie większa część z tego dotyczy Rosji i ja nigdy nie odważyłbym się powiedzieć, do kiedy im starczy kasy. Bo to jest tak nieprzewidywalne, jest tyle zmiennych, o których mówiliśmy, w zależności od tego, jak bardzo zarżną swoją gospodarkę, jak bardzo okradną swoich obywateli, jak państwa będą się zachowywały, jak będzie wyglądała cena ropy. Jest tego takie multum różnych zależności, że ktoś, kto podaje datę, taką już teraz, że wiemy, że do tego i tego, no to musi być bardzo odważne. Tak, i na przykład też mi się podoba, jak sobie na przykład liczyli, że tak Rosjanie produkowali ileś przed wojną tych czołgów, no i ponieważ teraz pracują na 3 zmiany czy 2 zmiany, bo tam są też czasami te 12-godzinne, no to będą 3 razy więcej produkować. Nie? No co ja... Nie, to jest takie proste. No, skoro wcześniej to 3 razy więcej ludzi, no to 3 razy. Ale że tam do czołgów produkcji jest jakaś technologia, jakieś pieniądze. Ale to nawet wiesz, nie chodzi o technologię. Ja miałem tą przyjemność, nieprzyjemność być kierownikiem produkcji kilka lat. I jednak to wygląda tak, że jeżeli chcesz zwiększyć ilość zatrudnienia pracowników na hali,
to wchodzą ci nowe osoby, które raz nie mają tego drygu, nie mają tego tempa i tak dalej. Dwa, masz pewne wąskie gardła na hali produkcyjnej, którym są maszyny, gdzie wytworzenie jakiegoś elementu trwa i nie przeskoczysz tego. Drugim czy trzecim elementem jest to, że masz stanowiska takie robocze i jeżeli będziesz rozbierał coś albo coś składał i przychodzi następny i on ma robić nowe, no to byś musiał zabierać jedno, rozkładać drugie, to trwa. Przejmować pałeczkę jeden po drugim też trwa, bo ten umie, ten nie umie, ten spartoli, drugi naprawia. Jest też tak wiele elementów, przewidywanie tych podzespołów, żeby to było na czas, pakowanie, składowanie na magazynie. Tych elementów jest tak dużo, a im brakuje menadżerów, kadry zarządzającej, więc jest to łapanka i robi się po prostu syf. I ja takie coś widziałem, jak się zwiększa gwałtownie zatrudnienie, jak to bardzo się nie przekłada na procentowy wzrost produkcji. Ale mówiliśmy o małej fabryce, gdzie menadżerowie byli sprawni, gdzie mieliśmy dostęp do podzespołów i dokupowaliśmy sprzęt na bieżąco, bo nie było żadnych sankcji, a odejmij to wszystko i pomnóż wielkość fabryk razy 100 czy razy 200. No to są A wiesz, wtedy wkracza taki ten koronny argument, że w Rosji wszystko się da i ty nie rozumiesz rosyjskich możliwości i oni... realia produkcji po prostu, nie? No to można mi mówić... Znaczy, no tak, my cały czas mówimy, słuchajcie, no są pewne takie realne pewne, nie wiem, blokady, czy wąskie ograniczenia, tak? Są pewne realne ograniczenia, nie? A ktoś nam cały czas próbuje wmówić, że tak naprawdę sky is the limit, tak? Bo to jest Rosja. To jest Rosja i tam nie obowiązują takie ograniczenia, które obowiązują w świecie zachodnim, tak? Bo nie obowiązują takie niuanse jak serwisy, nie obowiązują takie niuanse jak przestrzeganie przepisów BHP, nie obowiązują takie niuanse jak średnia wieku na produkcji powyżej 50 lat, co widzieliśmy na filmikach, nie obowiązuje, wiesz, takie coś jak skrajne przemęczenie po 2-3 miesiącach intensywnej pracy. Ci, co się wypowiadają w tej kwestii, nie mają pojęcia, jak wygląda praca na produkcji. To jest straszne. No jeszcze wiesz, trzeba brać pod uwagę teraz, że 30%, tak się szacuje, tak? Niedobór kadry zarządzającej jest 30%. No i co? I ci ludzie tylko pracowali w prywatnych firmach, nie? Co, a w tych zakładach to myślicie, że nie brakuje? No też brakuje tych ludzi. I znaczy ja wiem, że oczywiście jak się mówi tak, no to tam jakiś tam dyrektor, kadra zarządzająca, przecież to każdy może, nie? No jednak pewne kompetencje się zdobywa i tu nie chodzi o to, że ktoś kończy jakąś szkołę, tylko no, nabiera doświadczenia, tak? Pracując przez ileś lat, no nabiera się tego doświadczenia. Jeżeli ta osoba wyjedzie, no to jeżeli nawet się na jego miejsce mianuje młodego, jakiegoś zdolnego, perspektywicznego, no to nigdy nie będzie to tak samo, tak? Może oczywiście czasami trafimy, czasami nie. Więc i zarówno ludzi brakuje, komponentów brakuje, technologii brakuje, kapitału brakuje, no wszystkiego gdzieś tam brakuje, a jednak... Chęci pracowników może brakować, tak zwyczajnie po ludzku, bo są... No, brakuje, no przecież ich jeszcze, wiesz co, do końca listopada brali na front. No. Dostali, przecież oni pisali takie listy znowu, bo oni tak lubią pisać do tego Putina i do tego rządu, że jak im coś nie idzie, to wiesz, oni się nie buntują, tylko piszą te listy, tak, że tam z żądaniem, albo proszą, albo żądają, nie, to tam różnie, w zależności a najlepiej i takie wysyłają i że oni żądają, żeby właśnie nie było mobilizacji, nie, no bo przecież to jest osłabianie i tak dalej, nie, i tam oczywiście jakieś takie i to się zakończyło w grudniu, bo od grudnia jak ktoś był zmobilizowany, to mógł mieć wybór. Teraz można mieć wybór, czy idziesz do fabryki, czy natomiast no to nie cofnęli tych ludzi, co wysłali, nie? Czyli jak już ktoś pojechał na ten front, no to nagle bo już nie dostał wiesz, bo po 2 tygodniach już worek, nie?
No ale wiesz, no często był worek, no ale też nawet jeżeli on przeżył, no to nie było tak, że wiesz, że oni ich tam ściągali z powrotem, nie. Po prostu już tych następnych stwierdzili, że już nie będziemy jednak powoływać, nie. Ale to dopiero od grudnia, a mamy tak wrzesień, październik i mówię tam pod koniec listopada, taki listopad, 3 miesiące, ich cały czas mobilizowali, nie. Tak. A propos tej produkcji, bo No. nie wiem, czy ty o tym wspominałeś gdzieś na kanale, a nie wszyscy może czytali mój wpis. Mamy coś takiego jak satelity obserwacyjne w kosmosie i one mierzą poziom emisji zanieczyszczeń. I mierzono w zeszłym roku i w tym roku zanieczyszczenia emitowane nad Rosją i w tym roku pomimo tej, wiecie, mobilizacji wojennej, pracy na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu, to emitują chyba o 6% mniej zanieczyszczeń niż w zeszłym roku. Czyli nie ma zmiłuj. Jeżeli emitują mniej zanieczyszczeń, to nie stali się nagle, wiecie, eko, nie przeszli w jakiejś modernizacji i nie zmierzają do... Elektryczne czołgi. Elektrycznych czołgów nie robią. Nie robią elektrycznych czołgów, nie mają fabryk teraz już zasilanych, wiecie, z paneli fotowoltaicznych, a nie wiem, węgla czy gazu. Po prostu pomimo zwiększonej nakładu kasy, bo widziałem gdzieś zestawienie o zwiększonym nakładzie kasy, no okej, kasa idzie, ale ona jest przepalana, a efektu nie mają, ze względu na to, że jeżeli mieliście cyfrową tokarkę, a teraz nie macie do niej serwisu, to nie produkujecie więcej, choćby nie wiadomo ile ludzi zatrudnić. Więc wygląda to w ten sposób, że satelity obserwacyjne wykazują, że produkcja w Rosji się nie zwiększyła, a spadła w tym roku. Tak, znaczy ja też publikowałem takie normalne dane Rostatu, no i z tych danych Rostatu wynika, tu oczywiście ci fani właśnie z Konfederacji mi pisali, że ale przecież rok do roku mieli wzrost. No mieli wzrost, tylko porównujemy się do kwietnia, kiedy mówię o całej produkcji na przykład przemysłowej, gdzie się produkcja wojenna wlicza, tylko że w kwietniu mieli tą zapaść, tak? I ta zapaść trwała tak naprawdę cały 2022. No i właśnie ta produkcja wojenna miała spowodować to odbicie w przemyśle, nie? No bo teoretycznie oni wprowadzili od września, października no, produkcję wojenną, no to miało być taki wielki przełom i w ogóle Europa tu miała paść, tyle tych czołgów, samolotów, wszystkiego mieli wyprodukować. No i co oni robili? No oni remontowali, tak? Wyciągali z magazynów, remontowali, no i w tym roku jest problem, bo to co do remontu się skończyło, a więc troszeczkę wygląda to nawet lepiej w tabelkach w Excelu, no bo nagle wiesz, jak wcześniej wyciągali, no to a teraz muszą produkować, a w produkcji nieważne czy ten czołg jeździ, wiesz, no mogą wyprodukować... Tylko ważne, że został zużyty materiał. Nie, ale wiesz, można na przykład wyprodukować 50 luf, nie? Albo jakieś kadłubów, albo gąsienice, ale nieważne, że to nie złożyłeś tego jako produktu gotowego, tylko po prostu ileś tam wyprodukowałeś rzeczy, nie? No to tam może się uda złożyć, a może się nie uda złożyć, albo na przykład złożyłeś, ale nie ma elektroniki do tego czołgu, nie? No bo nie, rozumiesz, nie? Czyli jest taki, który jeździć możesz, ale na przykład nie strzela, nie? Bo tak jeszcze nie. A więc no, różnego rodzaju takie rzeczy mamy i pomimo tego, że oni tą produkcję w tym momencie zwiększają, wojenną, i nawet tą produkcję rakiet faktycznie zwiększają, jest wiele elementów, że zaczynają, to nie jest to takie zwiększenie, no, którego oni by oczekiwali i nawet którego by Zachód oczekiwał, że oni, wiesz, zaczną, bo wiesz, nawet na Zachodzie, jak czytało się właśnie te dane z wywiadów, no to oni tam zapowiadali, że faktycznie trzeba się liczyć. No i wszyscy nie docenili Rosjan, bo znaczy przecenili, nie? Czyli nie docenili tego, że oni jak zwykle, bo znowuż oni się, widzisz, nawet te dane z wywiadów, one w dużej mierze się opierały na tym, co Rosjanie mówią, nie? I to jest dla mnie nie do pojęcia, nie? Ktoś bierze ciężką kasę. Jest analitykiem, wiesz. Tak, wywiadu. Pracuje dla wywiadu, nie? Ja się zastanawiam, kto u nas pracuje w takiej analityce, nie? Jakby co, to... To telefon, tak. To my tam, wiesz, za połowę stawki będziecie mieli przynajmniej porządne dane, tak? Tak. Nie, nawet tak, to jest niesamowite. To są też takie pomysły, że mogliby na gaz, tak? Te 50 na przykład, tak? No nie, chyba tak się nie da, ale
No właśnie, jeden czołg może jeździć, ale nie strzelać, drugi może strzelać, a nie jeździć. Statystycznie wszystko jest ok. No, dokładnie tak. Excel wszystko przyjmie, słuchajcie, tak. I to tak będzie troszeczkę w tym roku wyglądać, że jeżeli będziemy patrzeć na dane te oficjalne, to tam będą wzrosty produkcji, wzrosty produktu krajowego, a że tych czołgów na Ukrainie się nie pojawi albo bardzo mało, inaczej bardzo mało się pojawi, no to jest inna już sprawa. Ale słyszałem ostatnio też były takie wypowiedzi naszych geopolityków i tych wojskowych, że czołgi się nie liczą, nie? Że tak. Więc się tak zacząłem zastanawiać, bo wiesz, chodzi o to, że Rosjanie strasznie dużo czołgów stracili, nie? I że to już nie jest takie. No, W zeszłym roku było ważne, a już w tym roku nie jest ważne. I tak się zacząłem zastanawiać, kurczę, no. to po co my Rosjanie ich tyle tak. kupujemy? Piechoty nie mają, czołgów teraz nie mają, z samolotami tak nie udało mi się zniszczyć tych ukraińskich, tak, i swoich tak za dużo też nie mają. No to oprócz techniuków, no to tak chyba nic nie mają. A za moment się okaże, że techniuków też nie mają, nie? Więc za No, dużo no ale sprawnych. przynajmniej mają dobrze działającą gospodarkę A, no tak. No to takie głupoty tam co i tydzień duże gadamy. wpływy polityczne. No tak, wpływy polityczne jeszcze mają, natomiast ja obstawiam cały czas, że te wpływy polityczne będą maleć. No bo wiesz, no jak maleje ten udział rosyjskiej gospodarki w rynku europejskim. Nie ma po co przekupywać, No to co, jeżeli nie masz biznesu, nie? No dokładnie, nie? No to co będziesz opłacał tych lobbystów, jak nie będziesz miał w tej Europie, nie ma tych gazociągów, nie ma tego wszystkiego, to będzie tak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz słabszy, tak? Tak. No chyba, że chcesz być takim i przepłacać, nie? Tylko po co? I tu jest ważny element, bo jeżeli my będziemy kupować surowce w takich cenach, jak są obecnie, to Rosja nie ma podjazdu, żeby znowu wjechać tu do Europy. No tak, no i to jest też właśnie, to mnie też cały czas zastanawia, bo mamy te takie mity i to chyba strasznie dużo tych i nawet takie osoby, które wydawało się, że są rozsądne, nie? Skoro, no i jak Rosja ma odbudować swój przemysł ten wojenny, jeżeli nie ma technologii, kapitału, bo z surowców za mało kasy, Tak. specjalistów, bo spora część jak gdyby wyjechała, Tak. no to jak? Pytanie jest no jak? No i wtedy słyszysz oczywiście, bo to jest Rosja, nie? Bo to jest Rosja. Rosja zawsze ma niespożyte możliwości, tak? Zawsze jest niedoceniana. No kurczę, no bez kasy to tak się za bardzo moim zdaniem nie da, ale ja tam nie wiem może, no. Więc te 5 lat, słuchajcie, czy ileś, że Rosja odbuduje swój przemysł i te zdolności, to możecie sobie wsadzić, tak. 5 lat to ona będzie na równi pochyłej, gdyby się wojna skończyła teraz. Tak, no jeszcze będzie cały czas spadać, tak. Może za 5 lat wróci do tego, co było w 2021, tak. Ale na zasadzie nie wróci, powiedziałem może, tak, ale nie na zasadzie takiej, że odbuduje swój, tak, tylko że po prostu gdzieś wróci do takiego poziomu, tak, jeżeli by się wojna skończyła i oni by, powiedzmy, zaczęli odbudowywać tą gospodarkę, nie? Mhm. I tu ktoś napisał fajnie, sami wierzyliśmy w te mity 5 lat temu. Tak. No. Znaczy... Nawet ponad rok temu, nie? Nawet ponad rok temu, no pamiętam przecież, co jak się mówiło w lutym, chyba nikt nie mówił, że tak Ukraińcy będą teraz w Białogrodzie atakować tymi dronami, drony, tak, nie? Ja ci powiem tak, To w ogóle jest jako niesamowite. kronikarze tego upadku imperium, pierwsza narracja, Rosjanie ustawią wszystkich po kątach, ale nie zaatakują. Zaatakowali, narracja, zdobędą Kijów w 3 dni. Później będą oblegać Kijów. Później i pochłoną całą Ukrainę bądź pół Ukrainy i wtedy to będzie sukces dla Ukrainy. I to później z każdym miesiącem się gdzieś ta poprzeczka obniżała. Myśmy gdzieś tam od połowy roku zaczęli mówić, że gospodarczo będą kuleć, gdzie większość, naprawdę większość gazet, ekspertów i tak dalej pisała, że sankcje w ogóle nie działają i nie będą działać i Rosja ma się świetnie. I tak żeśmy się przebimbali do końca roku, gdy później zaczęła się gdzieś tam
ta narracja pojawiać. Myśmy mówili o dziurach budżetowych, mówiliśmy o tych brakach, ale teraz jak już zauważysz, po tym roku praktycznie naszego pisania, mówienia i tak dalej, coraz częściej jest obecna już ta narracja, że no są w dupie, nie? Gospodarczej, że Trochę tak, no ale wiesz, patrząc trochę jak idziemy w tym kierunku, to co za powiedzmy pół roku, jeżeli byśmy tym szli, to będziemy mieli artykuły Ukraińcy oblegają mury Moskwy i wiesz, no jak patrzymy tą dynamikę, to ona jest niesamowita, tak? Jak w przeciągu 1,5 roku Rosja, postrzeganie Rosji, no ale jednak też nie tylko postrzeganie, jak oni z imperium, może takiego na glinianych nogach, może dziurawego, może i tak dalej, stoczyli się do takiego kraju mema. No, wiesz, to w tym momencie się nic nie działa, tak? Armii nie ma. Tak, za moment, wiesz, ta armia będzie w rozsypce, no bo to idzie w tym kierunku. No, ta gospodarka się zwija cały czas. To jest chyba też największym problemem. Niedocenianym moim zdaniem, że wiesz, wszyscy tak się koncentrują na. Natomiast słuchajcie, no jeżeli. Wiesz, kiedy dotrze do ludzi, że to rzeczywiście się dzieje? Kiedy rubel zacznie strasznie się osłabiać. Myślę, że wtedy do tych najbardziej opornych dotrze, że no coś się jednak złego dzieje. Gdy Rosjanie nie będą w stanie już go stabilizować, no bo skończą im się te płynne zasoby, bo teraz jest ta narracja, przecież mają te 600 miliardów, nie? Tak. Z których już wiesz, ile tam zostało przepalone. Tak, bo tu też się pytaliście, żeby zrobić i opowiedzieć, my tam wielokrotnie mówiliśmy, ile oni mają rezerw, ile mają w tym płynnym, to jest chyba tak, jak ktoś chce, może odszukać, są nawet specjalne odcinki tylko na ten temat. Na ten moment wygląda, że tam jest po prostu bardzo słabo, oni się ratują tymi bieżącymi wpływami z firm, które sprzedają, a jeżeli chodzi o ten Fundusz Narodowego Dobrobytu, no to tam jest troszeczkę tych juanów, ale ich jest coraz mniej, bo musieli stabilizować tego juana, bo nie było na rynku. Jeżeli chodzi głównie kwiecień, tak mają trochę sytuacja się poprawiła, ale nadal jest słaba, bo nadal jest bardzo duże zapotrzebowanie głównie na juana. Więc oni to stabilizują, teraz będą tym, że właśnie będą dywidendy, o czym mówiłem i tak dalej, ale to są takie ostatnie gdzieś tam podrygi, bo no chyba, że znacjonalizują, no to znowu będą mieli tam 3 miesiące spokoju, tak? No ale nacjonalizacja tych zachodnich majątków, no to ma też swoje konsekwencje, tak? Chociaż, dobra, nie będę podpowiadał dzisiaj, nie będę podpowiadał, tak, co powinni zrobić, tak, bo mam tutaj pewną teorię, ale może faktycznie nie podpowiadać, bo potem będziemy nieszczęśliwi. Informacja się pojawiła, że generał Skrzypczak dzisiaj powiedział w telewizji, że nie wierzy w sankcje. Okej. Nie wiem, nie słuchałem tego, ale wiem, że był chyba u Jankę czy gdzieś, tak, coś tam widziałem, ale nie oglądałem tego, to rozumiem, że pewnie tam. Chyba, że w telewizji głównej. Przyleciał. Nie wiem, no czasami generał coś tam mówił ciekawego, coś tam się chyba sprawdziło z tych rzeczy militarnych, natomiast na temat, ja mam taką prośbę ogólnie do wojskowych i nie gadajcie głupot, tak, i tych geopolityków, nie jesteście ekonomistami, nie wiem, nie interesujecie się, ale się wypowiadacie. No to tak jak ja bym teraz mówił, gdzie Ukraińcy zaatakują, jakie tam są pozycje. A mnie chciałeś pakować na minę, nie? No tak. Skompromitować mnie publicznie. Skompromitować na całego, nie? No nie, no niestety pan generał się kompromituje, a szkoda, no bo nawet faceta lubię, tak? No. Jest czasami nawet zabawny w tym, co robi. To znaczy na spokojnie, nie będziemy krytykować nikogo, ani wytykać. Nie, no ja już skrytykowałem. No ale ja nie zamierzam. Zamierzam się odciąć i pakuć na minę samodzielnie. Ja już jestem bardzo spokojny, bo ja już tyle razy co słyszałem, że głupoty opowiadam, a potem po miesiącu czy po 2 zaczęły o tym mówić media i na całym świecie, więc... Ale poczekaj, to czekajcie teraz pogrilluję, czyli co, pan generał mówi prawdę, czyli te sankcje... Nie, ale nie należy go krytykować teraz to znaczy, bo czas to zweryfikuje jego słowa. A to już zweryfikował, nie? Nie sądzisz? No tak, no.
No, Niby tak. to nie są głupoty, tylko... Są. Czyli razem jedziemy na tym. Dobrze, wiedziałem, no. Okej. No właśnie, znaczy mogą się wypowiadać, natomiast no tak mocne wypowiedzi no wydają się nieuprawnione, bo jeszcze jak ktoś by mówił, że są obszary, w których sankcje działają, są obszary, w których nie działają, no to co miałbym powiedzieć? No prawda, tak? No. Albo są długoterminowe po prostu. Długoterminowe, nie można liczyć, tak? My spodziewaliśmy się czegoś wiesz co, innego. bo my cytujemy kogoś z tego, z komentarza na YouTubie, a nie zweryfikowaliśmy wypowiedzi. No właśnie, może to nieprawda i tak Może nas to jest wyjęte z wpuściliście, kontekstu. wpuścili nas. Wpuścili nas. Tak jest i tutaj Więc, będzie, tak? Tak, więc wycofujemy się z jakiejkolwiek krytyki, dopóki nie odsłuchamy. Tak, odszczekujemy to nieprawda, że generał Skrzypczak mówi bardzo fajne rzeczy, nie wiemy co dzisiaj powiedział i się na ten temat nie wypowiadamy już więcej. Maciek się pyta, czy my jeszcze możemy, tak? No my jeszcze. To znaczy, ale o co pyta? Nie wiem, wy jeszcze. No nie wiem, no my jeszcze, tak. My jeszcze. Że tak. Aha, bo 2 godziny minęło. No i on chce jak gdyby, żebyśmy chyba kończyli. No dobra, no to jak tak ten. A kapitan Lisowski może mówić o ekonomii? Szachmat. A kapitan to tak naprawdę trochę na tej ekonomii się zna. No dobra. Nie, no kapitan pracował, tak, pracował z biznesem, więc troszeczkę jest inna sytuacja, wydaje mi się. Druga rzecz, dużo z nami rozmawia, więc wiesz, tutaj tak przez tą osmozę, tak, można pewnych rzeczy się Tylko trochę. nauczyć, nie? No, dobra, potem zaraz wjedzie na linku i zaraz nam tutaj wjedzie i zrobi tam jesień karabinami. średniowiecza, tak, że z niego się śmieszkujemy. No już zaczyna, tylko trochę, no. Dużo, osmoza. No osmoza, no a jak inaczej, to przecież ta wiedza się tak... Nie, tak naprawdę Maciek... Ty taki zrobiłeś fajny ten, nie? Jak ci Chińczycy się uczą. Tak, tą książeczkę. Tą książeczkę, tak jak u nas się kładzie, Maciek sobie pod poduszkę zawsze tamtego, nie? Ekonomia dla nie? Tak, no Maciek tutaj pisze, że jednak w sektorze gdzieś tam biznesowym... Nie, no tak. Pracował, nie? To nie jest tak, że on odłożył karabin i odpalił YouTube'a, nie? Ale tak wiesz, większość myśli, nie? Tutaj wiesz... Tak. Widzicie, że te z poligonu normalnie tam wiesz... na profilu, nie? Że to jest inny człowiek, zupełnie z innej dekady, że jednak trochę czasu minęło, nie? To nie jest tak, że kapitan po prostu był w zeszłym tygodniu jeszcze w czołgu, nie? Czy coś takiego. Więc chyba, że generał też, wiesz, słuchaj, bo nie wiemy, czy pan Skrzypczak nie prowadzi jakichś biznesów wiele lat. Może wiesz, a może wykłada gdzieś na studiach ekonomicznych. Ekonomicznych, myślisz? Z Grzegorzem Kołotką, bo tutaj Grzegorz Kołotko został wywołany, że Grzegorz Kołotko też mówił, że sankcje nie uziemią Rosji. A to już jest trochę inna wypowiedź. To jest że nie uziemią, to możemy dyskutować, nie? Bo tak jak nie uziemiły... O czym jest definicja uziemienia, nie? O właśnie, nie? Czy to trzeba taki piorunochron i nie? Chodzi o to, że są kraje, które tak, mamy Iran, Kubę, no i co? No działają, tak? Żyją, tylko czy to jest życie, tak? Pytanie jest, nie? Tak. To jest takie funkcjonowanie, no i być może Rosja, chociaż to jest za duży kraj, żeby sobie mogła pozwolić na takie właśnie klepanie biedy i funkcjonowanie tak jak... To znaczy pozwolić sobie Kuba. może, bo tak naprawdę wierchuszka będzie żyła bardzo dobrze. Tylko ale wiesz, przy takiej małej ludzi, przy takich problemach i przy takich sąsiadach, którzy mogą mieć różne pomysły, no nie wiem, no i przy jeszcze różnego rodzaju wewnętrznych, no nie wiem, czy to tak da się utrzymać takie duże terytorium, no nie wiem, wydaje mi się, że nie, ale... Kapitan powiedział, że on się do czołgów nie pchał. Czekaj, to sobie możemy pośmieszkować z niego. To nie odpowie, będzie tylko pisał. Nigdy do czołgów się nie pchałem, ja szlachetny zając jestem.
okej. A ja wiem, że czołgi są dosyć ciasne w środku, więc teraz już jest i tak za późno. A to ty powiedziałeś, żeby nie było, to Mateusz. Ale ja tak? też nie wejdę, bo ja wysoki jestem, więc... A, no tak, czyli ja, okej, dobra. Ale ty byś się na czołgistę nadał, nie? Tak, no ja na czołgistę jak najbardziej, to jestem Tak. ten mikrego wzrostu, nie? Więc ten, swoją drogą śmieszny, bo niedługo syn będzie wyższy ode mnie, jak tak dalej pójdzie, bo on jakiś, nie wiem, zając jest, więc no to musisz pasztety, Maćku, zacząć. Jesteś na dobrej drodze. Ale nie, no, Kaszaneczka, pasztety ten kawińskiej. karkóweczka, tak, to teraz pasztety tutaj zająca z tego, z królika. O, nie doceniam zachodnich czołgów, czyli jest dużo miejsca. To też fajno, wiadomo. Tak, podobno są większe, nie? A Mhm. no ale poczekaj, jakie zachodnie czołgi, jak ty to żadnych zachodnich, nie? No, ale nie, no chodzi o na teraz, twardych. że teraz by wszedł. A, że teraz by wszedł. To chyba do Tak. tych Abramsów, bo te Leopardy to też takie, no trochę więcej, nie? Zając piechotę, ale z mechanizmu. No właśnie, do jakiegoś tego transportera by ci się tam wsadziło, nie? No właśnie. No i widzisz, zaczęło się. No, trafiłem, że Skabińska ma w ofercie pasztety. Tak? Ale słuchajcie, przeszliśmy na temat pasztetów od razu, już tutaj więcej, to za moment do 1000 dopijemy, tak? A Okej. trzeba kończyć, bo już syn przychodził i się pytał, nie? Więc tak nie możemy sobie w nieskończoność tego ciągnąć. Pomimo tego, że się fajnie śmieszkuje i rozmawia, no to tak nie można. Nie, musimy kończyć, bo za bardzo nam się szydera na jakieś publiczne postacie włącza i Tak. będzie- Jeszcze przyjaciół tutaj oczerniamy najlepszych. tak, nie, tu musimy przystopować, co złego to nie my. A kapitan już, widzisz, wykorzystuje sytuację i tak, że są pasztety. To trzeba są- print screena zrobić i wysłać do firmy schabińskiej, że wchodzi na różne YouTube, promuje w ten sposób jakieś premie dostać. Lokowanie produktu. Do wszystkich wchodzisz, u Wolskiego też tam, Dychowicza i tak. Zychowicz, Wolski, tam wiesz tego. Może jest jakaś umowa taka cicha, nie? Żeby u siebie... ale Mimochodem tutaj Tak. nie? Jak chcecie dobre smarowidła, to Skabińska i Oj, łobuziaki napisał nam. Dobrze. No, tak się robi biznes, dokładnie. Tak jest. Co z urlopem? Mateusz ci zastąpi. O, to ciekawa propozycja. Nie, Mateusz też jedzie na urlop, chyba tylko krótszy, tak? Co, teraz? No nie, bo chcą, żebyś teraz ty występował. Już wiesz, ja jestem, wiesz, pase, nie? Ty będziesz na Kremlince, będziesz i robił później na live. przejąć YouTube'a. Wrogie przejęcie, tak? Nie, to jest Kremlinka, jest Pawła, ja nie jestem YouTuberem. Ja jestem jak za będzie się, wiesz, tam. Tylko musicie dużo tam tych donate'ów wysyłać, to wtedy będę zadowolony, tak? Tak. Musicie, wiecie, tam klikać łapki i tak dalej. Pawłowi. Łapki, lajki, no to wtedy Mateusz może występować nawet cały czas. Ja tam będę raz tylko w miesiącu, wiesz, jak taki szef, tak przyjdę, wiesz. Tak, dojrzysz, nie? Dojrzę A ile subskrybentów przyszło w tym O, miesiącu? mało, Lech, musisz się postarać. Live 24-godzinny musisz zrobić. Tak, nie? i 24 na ten, Tak, nie? i trzeba. przeczytać całą ustawę budżetową po rosyjsku. Dobra. No. A taki pomysł dzisiaj mieliśmy, challenge 24 na godzinę. Tak, bo wymyśliliśmy, że jak Maćkowi nie damy moderatora, to połowę mamy z głowy. Musimy rozdzielić tylko kolejne Tylko wiesz co, Maciek, bierzesz od 1 do 8 godziny to nocną zmianę. A my sobie tam, nie wiem, ja sobie bym tak wziął od 18 do powiedzmy 20. O, ty możesz od 20. tak. 2 godzinki, tak? No, 2 godzinki pyknę. Tam. A to jeszcze ktoś by musiał, profesor, Martinka, byśmy musieli pozbierać. Zbierze się. Tak. No ciekawy pomysł. Nie, no pomysł był taki, żeby zrobić takie 24 na godzinę wiadomości, no ale musielibyśmy mieć jakieś finansowanie chyba, bo to tak by się nie dało. No tak, słuchajcie, no ja sobie liczyłem ostatnio w któryś dzień miałem mniej pracy i zajmowałem się tematami Twitter, ekonomia Rosji, nagrywki i tak dalej i wyszło mi, że w jeden dzień 9 godzin na to poświęciłem.
to nie jest tak, że to się robi samo. To jednak trzeba poszukać tych materiałów, przeczytać, do live'ów zazwyczaj się przygotować. Dzisiaj zrobiliśmy tak luźniej, tłumaczyć, pisać teksty, pisać te nitki, nawet głupie obrazki, które widzicie, no to też trzeba wejść, wygenerować, poszukać, tabelki, nie tabelki, to jest w cholerę tak naprawdę roboty, nie? Więc i tak myślę, że każdy z nas robi za dużo jak na hobby, że jednak to jest dużo czasu. Nie? No dobra, słuchajcie, to w takim razie dziękujemy. 1000 dzisiaj nie będzie, no chyba że będziemy robić to do 12. A też myślę, że ile my już jesteśmy? Jezu, słodki. 2 godziny ponad, nie? Tak. A więc nie będziemy bić też rekordu wczorajszego, gdzie były 3 godziny. Bardzo dziękuję wszystkim widzom. Jeszcze raz zachęcam, jeżeli ktoś nie subskrybuje, mi zależy na tych subskrypcjach. Też fajnie jest, jeżeli lajkujecie program, tak, jakieś jeszcze inne rzeczy robicie. Jeżeli ktoś ma ochotę, może wspierać kanał. Będą się pojawić też materiały dla osób wspierających. Są spotkania co miesiąc. Też być może jakieś będziemy robić wspólne rzeczy razem, zobaczymy. A więc myślę, że warto, bo kanał jest dla was, tak? Ten kanał nie jest dla mnie. To zresztą co robimy, no to robimy, może brzmi patetycznie, ale robimy to dla ludzi, tak. Czy twój się like liczy? Tak, Maćku, twój like się liczy poczwórnie. No dobra, no to jeszcze raz miłej nocy, trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia. A, tu trzeba zakończyć.